Dzień dobry, witam serdecznie na kanale Archeolodzy HiFi. Cześć archeolodzy. Dzisiaj zgodnie z miniaturą, tutaj nie ma co przedłużać za bardzo, zajmiemy się amplitunerami w cenie od 100 do 500 zł polskich nowych na portalu OLX portalu, przepraszam. Kawka przygotowana, no to lecimy sobie z przeglądem na dzień 5 luty 2026. Pierwsze Technics to jest taka marka, którą lubię i zarazem nie za bardzo, bo kolumny, które wykonywali, są bardzo dobre, szczególnie te stare modele z końca lat 70., w ogóle 70. lata Technics rządził. Natomiast spotkanie ze sprzętem, powiedzmy właśnie od końcówki lat 70. do lat 80., to dla mnie osobiście takie gorsze wrażenie. Zawsze to sprawiało po prostu. Owszem, w polskiej kulturze to jest tak troszeczkę jak Unitra Technics, czyli coś, co już od lat 90. gdzieś tam funkcjonuje. Podobno jest zresztą Onkyo, bo teraz jak sobie pomyślałem, skąd ten kult Onkyo przynajmniej, no to chyba w Call of Fortune była taka nagroda kiedyś, to bodajże, że Onkyo był sponsorem, czy też nagrody rozdawało, nie pamiętam w którym to turnieju, ale to cały czas to Onkyo w latach 90. gdzieś tam pulsowała nazwa. Mocny amplituner, to znaczy można nim gwoździe bijać, zakładam, bo mocny amplituner oznacza, w zasadzie co to oznacza? Na wstępie woli ścisłości można powiedzieć, to jest tak jak macie do dupy kolumny, to musicie mieć mocny amplituner, żeby napędzić wystarczająco głośno, bo tak sobie dzisiaj analizowałem, taki off-topic na wstępie, jak to wypada ta głośność w decybelach. Przeciętne kolumny mają 86 dB, dobre mają 96 dB, a granica, kiedy, że tak powiem, tracicie słuch, ja pozwolę sobie to tak przeliczyć na szybko, jest około 120 dB. To jest granica, gdzie powiedzmy bębenki już są, wasz słuch jest trwale uszkodzony. Więc zakładając, że 1 W ma kolumna głośnikowa, ta skuteczna, ta lepsza, po cudzysłowie decybelach, no, jak głośno gra w watach, no nie wiadomo jak głośno gra w watach, bo w decybelach mierzymy głośność. 96 dB przy 1 W, 99 dB przy 2 W, 102 dB przy 4, 105 przy 8, 108 dB przy 16, 111 dB przy 32, 114 dB przy 64 W, 117 dB przy 128 W, czyli przy 256 W. Jeśli oczywiście kolumna wam to pozwoli, uzyskujecie głośność przy dobrych kolumnach, które trwale uszkadza wam słuch. Więc to, że mocny amplituner świadczy, no dobra, niektórzy powiedzą, że lepiej wysteruje kolumny. No dobra, jak są dupy kolumny, to wysteruje lepiej. Pamiętajcie o tym, 50% dobrego słuchania to jest kolumna, wzmacniacz czy amplituner bez kolumny buczy. Ewentualnie wydaje jakieś dziwne piski. Ale to są jedyne dźwięki, które tu urządzenie bez drugiej części, czyli kolumny, wydaje. No to 4,5 stówy do negocjacji za mocny amplituner marki Technics, przepraszam, moc 2 razy 60 W, rozumiem. Aha, 5 razy 60, przepraszam, czyli 2 razy 100 W. Starczy, oczywiście będziecie bardzo blisko tej głośności. Aczkolwiek jeśli kolumny będą słabsze właśnie o te 9 dB, no to wtedy będziecie potrzebowali. To jest taka różnica. To też jest taka kwestia umowna, ale to myślę przy kolumnach. W następnym odcinku mówimy sobie, o co tu chodzi tak naprawdę. Przynajmniej moim zdaniem, prostym zdaniem, nie jakimś wykwintnym, po prostu jakieś doświadczenie w tym mam i nie wiem jak wy sobie, ale ja staram sobie pewne rzeczy uprościć, bo co z tego, że jakiegoś magika on tam powie, że to, tamto, sramto, jak tego nie umie wytłumaczyć w sposób prosty i dostępny, to znaczy, że nic nie umie tylko gadać, tudzież umie, no dobra, coś umie, tak, ale on przeważnie umie gadać, natomiast nie posiada tej wiedzy, że rozumie, o czym mówi, bo nie umie tego wytłumaczyć takiemu barankowi jak ja. Jestem spod znaku barana, więc to też ciekawostka. Dobra, o Onkyo mówiliśmy. O, patrzcie, Maran, co bym przegapił. Taki mój wishlist, jeśli chodzi o przetestowanie pewnych rzeczy, no to myślę, że Maran z tych nowych lat też bym chętnie tego posłuchał. Tutaj cena 400 zł, powiedzmy mnie, co by się nie odstrasza.
wygląd również wiadomo, nie jest to vintage, nie są to wykopki. O, mamy nawet wyjście straight cable. Prosty kabel, to jest RS232, przepraszam, myślałem, że to jest Fabia, ale to jest RS232. Sieciówka, więc mamy taki nowoczesny amplituner. Znam osobę, która korzysta z podobnego rocznika wzmacniacza, Martin Maranz, jest zachwycony. On to spiął ze starymi kolumnami Sumi, takimi mniejszymi de facto, bo to starczyło mu do pokoju do odsłuchu, tak jak lubi płaskie kolumny. To były chyba Skyline XP, któreś takie mniejsze i to jemu wystarcza. To tak jak mówię, nie ma złotego środka, ja jestem zdziwiony, on jest zachwycony, no i bądź tu mądry, no nie przekładasz go do swojej racji, bo jego racja jest jego racją i moja jest bardziej moja niż twoja. Okej, Onkyo TX, tutaj Pioniera SX20, no jeszcze zobaczymy. O dziwo taki masz troszeczkę, czyli lata 90. Onkyo jeszcze może by się załapało, ale myślę, że to jest początek lat 90. Tylko wszystkiego po głowie nie trzymam, więc czasami raczej się domyślam. Jeszcze kanciastość, więc być może lata 80. Sam też myślę o tym Onkyo od czasu do czasu, żeby sobie zakupić takowe, ale z racji braku miejsca na razie sobie puszczam. Wyświetlacz, jak widzicie, daje radę. To jest ogólnie ładny sprzęt. To jest podobny jak Technics. Być może jeśli zestawić Onkyo i Technicsa, Onkyo troszeczkę lepiej może zagadać na zwykłych kolumnach, powiedzmy takich, które no nie są jakoś wybitnie tam zestrojone. A tutaj w zasadzie to też taka ciekawostka dla mnie, bo 2,5 stówy, no to jest cena troszeczkę, no idziecie do jakiegoś sklepu dyskontu, no to te 2,5 stówy na bułki w cudzysłowie wydacie, tak wiem. Audio do mieścich wysokiego, no do testów nie mówię, że nie. Też bym chętnie w Opolu u pana Arnolda, być może taki amplituner sobie z ciekawości. Tak jak mówię, tutaj głównie ciekawość chodzi. Jeśli chodzi o słuchanie muzyki, to powinna być tylko muzyka, a tutaj ciekawość, zabawa. Jakieś hobby trzeba mieć po prostu, myślę, w życiu. Niektórzy kończą, tacy ludzie bez hobby, jak to kiedyś ładnie pan powiedział, w ogródku z haczką i w zasadzie nie wiedzą, co z tym zrobić, bo takie hobby musieli sobie na szybko znaleźć, bo całe życie się nie interesowali. Pozdrawiam panie Aleksandrze, jeśli pan to ogląda, panie Olku w sumie. Okej, zgadzam się z panem. Pionier VSX 804 RDS, no to RDS lata 90. Stówka za Pioniera i już trzeba będzie parę stówek położyć, jeśli byśmy chcieli coś takiego kupić. To jest też kwestia właśnie, jak bardzo potrzebujecie takich rzeczy. 120 W. Ok, tutaj jak widzicie, producenci wiedzą, co wy rozumiecie i taka nalepka zapewne z przodu była 120 W razy 2. Nic innego was nie interesuje, po prostu 120 W i macie. To jest jak konie w samochodzie. No, powiedzmy. Kenwood KR 2600, 250 zł. Kenwood już z lat 72 połowy, czy taki klasyk, powiedzmy. Ciekawe, czy działa, bo dwa takie Kenwoody akurat widziałem, czy tam spotkałem się z nimi bliższe już dalsze odległości i zawsze były uszkodzone. Tuner gra bez problemu, bez przyłączania się na tuner. Dobra, czyli coś go boli. Tutaj na wyjściu AUX podejrzewam, tape gra bez problemu, na jak przełączy się na tuner, cisza. Czyli już do zestrojenia FM lub do małej naprawy. Klasyczne, to znaczy z jednej strony to jest fajne maleństwo, klasyczne, natomiast z drugiej strony no właśnie, to jest maleństwo, takie bardzo minimalistyczne styl, szczególnie ta skala tutaj zastąpiona w całej okazałości po prostu aluminium. Taka była moda, albo po prostu chcieli się odciąć. Dosłownie to wygląda tak, jakby po prostu to na szybie chcieli oszczędzić i zamiast tego po prostu wyprezowali kawałek aluminium, przysłonili szybę. Wyobraźcie sobie ten amplituner bez tego elementu do góry i macie klasyczny amplituner, który de facto byłby pewnie bardziej poszukiwany niż taka wersja, powiedzmy, czołgowa z tą przyłbicą na skali. No ale taki był projektant, tak chciał, tak zrobił, nie ma co się interesować. Tam było 250 zł, no to jeszcze pewnie z 200 by trzeba było dołożyć. Zależy jaki serwis, a jak Menda, no to pewnie z 2000 tam policzył, bo to panie, to jest taka technologia, że o Boże, bitki opalają i rączki. No tutaj Toska, no tego będzie pewnie sporo w tym granicach celowych, natomiast Tosia już widziała lepsze czasy, więc tutaj
nie będę się nad tym pastwił, bo po prostu takie uszkodzenia to są koszty dużo większe niż sama elektronika, bo to jest mimo wszystko zaletą tego starego sprzętu jest to, że jak on wam się spieprzy, to przy odrobinie zdrowego rozsądku, kilku prostych narzędzi i odrobinie nauki, no nie ukrywajmy, no upartego, ja wiem, że jestem bardzo optymistyczny w tym, co mówię, jesteście w stanie sobie go naprawić. Bardzo optymistycznie podchodzę. Natomiast myślę, że przy tych nowych urządzeniach, gdzie bez hot era albo no po prostu mikroskopu nie ma co podchodzić do pewnych elementów, no to wyrzucicie to urządzenie, pójdziecie kupić je na dalsze i tak musi się show dalej kręcić. Jak to Fryderyk śpiewał. Dobra, a tutaj Realistic STA76. Nie wiem, czy z kolegą nie rozmawiałem na temat tego Realistyka wcześniej. Ale to o innym Realistyku. Czyli tutaj nas interesuje, ja sobie pozwolę to przybliżyć troszeczkę. Nas interesuje tutaj, gdzie to jest wyklepane, bo Realistic to też taka była marka, która była w pewnym momencie przez Tandy Corporation, a tutaj co mamy? Radio Shack, a Tandy Corporation, to mamy Radio Shacka, no właśnie. Czyli wyprodukowane w Korei. Custom Manufactured in Korea, czyli jeżeli my Koreańczycy doklepali, bo było taniej wtedy, bo Korea była tanim państwem, a zaprojektowane było gdzie indziej. Tandy Corporation. No tu jest taki właśnie, stąd pewnie ta cena, gdyby to było w pełni Made in USA, to myślę, że drugie tyle by można było dołożyć. Koreańskie wyroby. Mogły dobre, no japońskie rzeczy Koreańczycy też podrabiali, bo mieli bardzo blisko, dosłownie rzut kamieniem, trochę mocniejszy, albo czymś bardziej wybuchowym. Natomiast tutaj już jest ładnie zachowany klasyk. 4,5 stówy. Jeśli ktoś, że tak powiem, chciałby zaryzykować, myślę, że jeśli jest w pobliżu na przykład tutaj Sierpca Mazowieckim, to może swoje 4 litery lub 4 kółka ruszyć po ten amplituner. Lecimy dalej. Merkury. No i tutaj jest, cena jest ok. Powiem wam tak, cena jest ok. Na co ja bym zwrócił tu uwagę z tym Merkurym, to no, powiem wam tak, cena jest bardzo ok. Trochę mi dziwią te tutaj paski niebieskie, ale taka była wizja autora. Natomiast myślę, że 500 za Merkurego, jeszcze nie przeczytałem w jakim stanie. To jest dobra cena, bo to zgodzę się z tym, bo tutaj mój tata ma takiego Merkurego, ma również Radmora. Porównując, to Merkury jest powiedzmy godnym przeciwnikiem Radmora, tak więc tutaj 500 za Merkurego to nie jest strata, to jest jeden z lepszych polskich amplitunerów, duże bydle. A co ciekawe, tutaj macie coś, na co nie wiem, czy zwracacie uwagę. Tutaj ta skala po lewej stronie, nie będę za bardzo przybliżał, ale programator nie ma zatartych napisów, nikt tego nie czyścił, jakby po prostu no, płyny na miejscu zbrodni, po prostu wszystko jest na miejscu, to akurat jest dla mnie ogromny plus. Już bym na to rączki zacierał i tutaj myślę polecam, mam nadzieję, że żyje. Zachowany w dobrym stanie. Sprawny UKF przestrojony. Odbiór osobisty. No i tutaj też, no małe polskie. Zawoja, tak? Zawoja. Myślę, że warto tyłek ruszyć po Merkurego. Jeszcze zobaczmy na zdjęciu, jak proforma tył jest. Zawsze to na plus. No okej. No super, no drewno tutaj ewentualnie, ale to nie jest latający cel, który by wybrzydzać przy tak starym sprzęcie za 500 zł. Kawałek dobrej polskiej historii audio tutaj za 500 u mnie na Merkury. To akurat już na dzień dobry mogę polecić, przejechać. Elizabetka, już ta polska, już nie na Sanio, bo to można poznać, jak dobrze pamiętam, możecie mnie poprawić po tym, że już wyjście słuchawkowe dinowskie jest wyprowadzone na przedni panel. Tutaj podobnie jak przy tym Merkurym zwróciłbym uwagę przede wszystkim na właśnie wszelkiego rodzaju tutaj napisy lub też skale, bo one niestety w polskich sprzętach, przynajmniej jeśli chodzi o Elizabetkę, którego były kiepsko nanoszone. Tutaj jest warstwa chyba syfu po prostu na tym, więc doczyszczenie tego w warunkach bezpiecznych dla tych napisów jest raczej ciekawym eksperymentem. Natomiast taki polski Japończyk bym powiedział. Tutaj już raczej na polskich układach końcowych hybrydowych, ale mimo wszystko polski Japończyk. Jeszcze, no tak, skala zielona. Akurat kiedyś miałem Elizabetkę ze skalą pomarańczową. Były takie. To jest ciekawostka, bo tu chodziło o przekazywanie elementów z różnych fabryk. Po prostu tutaj się rozchodziło o ten wskaźnik V-meter.
tutaj jest wariat jak w Radmorze, poniżej jest dioda stereo i te wskaźniki po prostu, które były kupowane za dywizję, one się skończyły, więc Elizabetka, podobnie jak zresztą ten Merkury wcześniejszy, znaczy Merkury miał swoje, przepraszam, pomarańczowe, Elizabetka dostała od Merkurego jeden wskaźnik, ten V-meter produkcji z polskiej, przez to cała skala była wymieniona na pomarańczową. No taki przypadek, ale zamierzony. Ładnie to wyszło, można szukać pomarańczowej Elizabetki. Lecimy dalej. Takie Bluetoothy to niestety to z własnego doświadczenia też powiem, że no nie, dobra. Lecimy dalej. Kenwood KR3130, później był 4140, 5150 i 6160, gdzie 6160 nie do końca był takim pionie. A co tu się stało? No i widzicie, tutaj mamy po lewej stronie zbiór przycisków, więc to nie jest dokładnie KR3130, coś tu się działo. No i tutaj ciekawy opis będzie. Cena jest, myślę, fajna, bo to jest początek lat 70, to jest bodajże 72 rok, ten Kenwood. Sam go mam chyba od 10, znaczy mam model 5150, od 10 lat plus posiadań, może nawet lepiej. Być może dlatego, że trafo wybuchło w nim, ale musiał być kupiony nowy, więc odsprzedaż tego w cenie, powiedzmy, rynkowej nie ma sensu, mimo że jest zrobiony. No i tak, no każdy szuka okazji i proszę pana. A ile się później z tym przejedzie? No to tak jak z tym trafo, no możecie kupić tanio, a później trafo to wam wywali i tanio i tak będzie droga. Używany tu bym chciał pana zapytać, o co tu chodzi? Bo to wygląda jak programator stacji po lewej. Tutaj nawet bym się zastanowił, czy nie jest firmowy, kurczę blade, bo ta deska, ta skrzynka, koperta, ona jest jakby w całości, wydaje mi się, tutaj nikt nie dokładał. To jest wycentrowane, myślę, równo, aż trzeba się przyjrzeć. Spodziewajcie się niespodziewanego, jak hiszpańskiej inkwizycji dosłownie. Więc tutaj coś się działo i to jest firmowe. Mega jestem ciekaw, aż sam chyba napiszę po nagraniu tego odcinka, o co tu chodzi. Bo tutaj jest tajemnica. Po lewej stronie dla mnie jest tajemnicą. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. 6 stacji, być może AFC. Taka przeróbka na rynek europejski, natomiast gałki są, one są aluminiowe. Tutaj nie ma mowy o plastiku, mówię 72 rocznik. Bardzo ciekawy. Obok Merkurego bym to zaraz postawił, jeśli chodzi o ciekawe rzeczy. A zobaczymy jeszcze z tego Merkurego. Wiesz co, ja postaram się, jeśli mnie tu nie zabije ilość otwartych stron tego Merkurego, po prostu otworzę obok i później zobaczymy sobie takie krótkie podsumowanie. Jak ktoś będzie chciał, to niech sobie przejdzie na koniec odcinka. Grundig R35, czyli 45, ale troszeczkę mniejsza moc wyjściowa, co, tak jak powiedziałem na początku, nie jest aż tak bardzo istotne. Tu jest zadowalające do normalnego słuchania, tak żeby nie głuchnąć, nie krzyczeć na siebie, nie bić i w ogóle nie robić strasznych rzeczy. W 35 macie tu jest znaczek Super Hi-Fi bodajże po lewej, a w 45 macie dodatkowo jeszcze właśnie wybór jakby korektor, to by można było nazwać, jeśli chodzi o tony, wybór tonów średnich, przy których regulujemy. Widać, to było dość istotne, bo to też w zależności od zestawu głośnikowego, jak on jest cięty, te tony średnie, tam gdzie się, powiedzmy w cudzysłowie, tak nadal w proste słowa spróbuję to ująć, tam gdzie się spotyka to głośnik niskotonowy z głośnikiem wysoko średniotonowym, jest tak zwany dołek, ja na to mówię siodełko. I to siodełko powoduje tyle, że tam jest troszeczkę ciszej, o parę decybeli spada to pasmo całkowite, więc dlatego tutaj myślę, w Grundiku 45 powstała takie coś, żeby dostosować sobie te tony średnie właśnie do tego siodełka według specyfikacji i wtedy sobie delikatnie podbite tony średnie, wyrównując całe pasmo kolumny dla swojej przyjemności, aczkolwiek to jest moja teoria, natomiast Grundika tu zostawię. Jeszcze sprawdzę sobie po prostu, czy w stanie używanym, doskonałym urządzeniu, nie działa pokrętność skali, ok, strój sprawny, no czyli już trzeba się pobawić troszeczkę. Poza tym, no tak, no poza tym, ale przeważnie jest spieprzone, ale poza tym działa, no. 3,5 cena jest, myślę, mimo wszystko atrakcyjna. Obudowa ładna, czysta. Dół ładny, czysty, a front tak średnio widać. A przybliżymy sobie. Ta skala mnie troszeczkę martwi, bo tutaj przy tych amplitunerach Grundika jest też tak, że tu jest ile? 93, tu jest już 96. Ogólnie ta skala po prawej UKW opisane, tak? Ona jest połączona z tym wskaźnikiem tutaj po lewej, tym mniejszym. I one powinny chodzić synchronicznie ze sobą, z racji tego, że
Tutaj mamy programator pod tym znaczkiem Grundika jeszcze, to swoją drogą, ale gdy wybieramy stację główną, czyli tą na tej dużej skali, automatycznie ten mały tutaj wskaźnik wychyłowy nam powinien pokazywać dokładnie tą samą częstotliwość. Taka zabawa. Zawsze coś musieli dodać. R30, R50, R70, czyli podstawowe Sansui. Czy to gra? Tak, to jest chyba ostatnie Sansui, które gra. 30, czyli najniższy model, już pewnie nie było tam, nie wiem, z 15. No. Aż bym to sprawdził, czy 40 W to ma. Wiecie co, sprawdzę to, bo tutaj mi coś tutaj po prostu nie gra za bardzo. Sansui, jak to wygląda według Hi-Fi Wiki na przykład sobie sprawdzimy, pozwolimy sobie sprawdzić. 120 W max sieci, no to na pewno 50 W to... A reszta z powietrza. Czyli co mamy? 2 razy 33 W, nawet nie, 2 razy 25 W i taką moc należy podać. Reszta to jest bójda, to montaż i tak dalej. 25 W, tutaj pan napisał 40-60, być może inne źródło było, więc nie będę się doczepiał. 6 kg. Sansui proste, nalepki się pozbyć, nie ma żadnych udziwnień, tutaj nie ma, chciałby się powiedzieć nic, ale jest to, co potrzeba, żeby słuchać. Ten okres Sansui to jest druga połowa, nawet przełom lat 80., powiedzmy połowa lat 80., to jeszcze gra. Po prostu to jest, owszem, boczki są plastikowe, góra jest plastikowa, nie waży to, ale gra. To jeszcze broni, że tak powiem, marki Sansui jako marki. W ten sposób bym powiedział. O, Grundig jeszcze parę lat wcześniej robił takie bydlaki. No to jest naprawdę kawał amplitunera. Lecimy sobie. O, patrzcie, a ciebie się tu nie spodziewałem. Do 500 zł. Powiem wam tak. Z jednej strony nie podoba mi się to, bo to jest boombox tylko bez głośników, ale z drugiej strony jest tak to... No dobra. To jako ciekawostkę pokażę, bo to jest poczaskane. No niestety tutaj to już klepanie dosłownie by trzeba było uprawiać. Taśmy się pozbędziemy. Poza tą gniotką powiedziałbym, że stan bardzo dobry. Reszta to syf i taśma. Nawet tutaj płetwy nie są poszkadzane. Więc ogólnie jest ok. Nie wiem, tutaj na liczniku nie powinno być też szkiełka jakiegoś, ale dobra. Więc powiedzmy te dwie rzeczy, czyli licznik plus ta gniotka. No szkoda tej gniotki, cholera jasna, bo to jest tak dziwne. Dla mnie to jest kwintesencja na przykład Ameryki lat 70., 80., czyli takie proste rzeczy, all-in-one, które się słuchało do słuchania muzyki, do niczego innego. To był właśnie dla takich, no, chciałoby się powiedzieć plebsu, ale nie, no dla ludzi to były właśnie takie Sony all-in-one. Oni nie chcieli pół życia poświęcić na budowanie jakichś zestawów po prostu niesamowitych, dużych, drogich do szukania tej myszki. Oni chcieli po prostu coś odgrać i to był taki zestaw, co gra. Tamtego aż mi szkoda naprawdę. To tutaj wpada jeszcze w Onkyo TX 8555. Dużo piątek jest, ale to też jest takie nawiązanie, ale to już są chyba wczesne lata 2000, jeśli troszeczkę dalej w temacie idziemy z tym okresem. No, by trzeba było powiększyć tutaj, no i widzicie, sam swoje wypowiedzi bym sprowadził do tego, że sprawdzić ile to ma mocy, bo resztę się sprawdzi w domu, tak? Ważne, żeby był zapas mocy. No i takie myślenie, takie upraszczanie sobie pewnych rzeczy gubi czasami, aczkolwiek no, przyznaję, tak, robienie czegoś na styk, na odpierdol też nie jest dobre. Wszystko powinno być wyliczone odpowiednio. Harman tak Kardon ma antenki wichiste, więc chyba raczej nie będzie vintage. Sony nam się powtarza. Lecimy dalej. To my tu mamy radio. No chyba tuner AM. Radmora złotych 300, ale ładny czarny. Jak macie tego Radmora, to do zestawu no na pewno taki tuner. Do tego jeszcze by fajnie byłoby dołożyć po prostu korektor od modelu następnego i już jest fajnie. Zawsze od dzieciaka mnie fascynował ten tuner AM. On u mnie w domu był, odkąd pamiętam. Nawet kaweczka się zgadza chyba to. Tu jest strojenia, tutaj jest diodowy tuner i on był właśnie przy Radmorze 5102 TE u mnie w domu od zawsze. Chyba nawet nadal tam jest w domu rodzinnym, leży po prostu i czeka. 35 Yamaha R300. Właściwie tam przegapiłem, przepraszam, Yamaha RX500, ale 300 podstawowa była 500, R500 i R700. Tutaj akurat taka dygresja, to są urządzenia, przynajmniej 700, ale myślę, że 300 również zbudowane na układzie STK. Moja przygoda to jest początek mojej kariery, zaraz kiedy z Diory przerzuciłem się na Yamahę.
Może nie będę za dużo mówił, ale udało mi się spalić końcówkę mocy, później udało się spalić wymienioną końcówkę mocy, później jeszcze raz udało się z końcówkę mocy, bo pozostałe dwie były chińskie i de facto założenie końcówki o dużo wyższych parametrach dało tyle, że się nie spaliła. Tutaj, bardzo miło pokazuje tęczę. Być może właśnie pod radiatorem tym tutaj jest ukryty STK układ. Znaczy, tutaj wiem, że patrzcie, ten sam opis chyba co tam był wcześniej, 40 W, 60 przy Sansui. Nie, Nubert Audio, być może to jest ten sam sprzedający, będziemy tak sobie 550 R300 następna, więc tutaj jest 220, Yamaha R5, to jest też następna, później był RX i tak dalej, czyli to są lata 80. Tutaj chyba STK siedzi. Stan techniczny, wizualny bardzo dobry, no to się cieszyć. Ja nie mówię, że to jest zły amplituder, po prostu z tą Yamaha miałem złe wspomnienia i to są moje wspomnienia. 820 to jest amplituder marki Grundig, jak widać, albo nie widać, widać po lewej. Ładnie oświetlane żaróweczki, wszystkie płynne, tu by trzeba przeczytać czy V-metery, bo jak było widać parę dzięki temu, że te V-metery nie są wieczne. Stacje w stereo, skala się przedłuży, lecz się zacina, stoi w miejscu, klawisz sprawny, końcówka czy głowica do wyczyszczenia. Końcówki mocy super, nie grzeją się. Ogólnie jest to ciekawy amplituder, to nie jest bydle. To jest kompaktowy rozmiar, to nie jest 1030 czy 1030 czy 1040, które są po prostu bydlakami, które nie można nigdzie, bo to jest prawie wielkości fortepianu. On jest w miarę kompaktowy. Owszem, na nim coś położymy, ale to tylko raz. Natomiast sam sobie jest przejawem, jeśli ktoś szuka czegoś naprawdę odmiennego, to tutaj to znajdzie. Sam muszę rozłożyć tutaj te z suwakami, była ciekawostką mnie, bo wszystkie były zaklejone przez właściciela. On po prostu miał tyle tych grundików, że wkurzył się w pewnym momencie, chyba zakleił po prostu te wskaźniki klejem, więc walka była uciążliwa i nierówna, ale się udało wygrać. Natomiast tak, gra to dobrze, to jest amplituder z okresu, kiedy Grundig naprawdę, ten środek tutaj, prawie z zewnątrz, to jest mistrzostwo świata. To się nie musi podobać. Środek, jeśli ktoś się sta, to powie, że jest zajebisty. To jest taka klasa wzmacniaczy, które były zrobione zajebiście. On ma tylko 12 W, jak pamiętam, ale jeśli nie jesteście miłośnikami hard techno, jakieś inne tam sieczki, żeby leciało tak, żeby krew z uszu tynk ze ściany i sąsiedzi z dachu, to naprawdę polecam zakupić tego typu rzecz. Nie bać się wstydu przed sąsiadami, że macie mniejszą moc, tylko po prostu słuchać, cieszyć się, bo to wam wystarczy. Kenwood KR710 to jest też któraś iteracja Kenwooda, już chyba następca tego, co mieliśmy przed chwilą. Ten jest dużo lepiej wygląda, tak żeby było śmieszniej. Seria 700, więc może być fajnie. Płetwy tu są. Tutaj akurat przy tym modelu ja bym zwracał uwagę na to, żeby bass i treble były przełączniki odpowiednie i są. Reszta czyściutka. Piękna. Tutaj macie nawet V-meter ukryty po prawej stronie. Też bardzo miło. Być może spełniony jeszcze jakąś funkcję, balans. No, powiem to tak, jeszcze cena. No, wiemy, że poniżej 500 zł. Ile? 180 zł. I ten bym kupił po to, żeby go zrobić. Był naprawdę nieuszkodzony płytą. No ja, może zostało naprawdę, nie wiem jak to... A tą chwilę gra i stoi stacja. Okej, no to klepane, ale dobrze wyklepane w pięknym stanie. Klasyk. Odbiór osobisty w Warszawie. No za 180 zł tutaj być może bym się nie fatygował z pakowaniem tego, bo po prostu nie chciałbym mi się, abym się starał z całych sił, żeby to doszło. Ciekawa propozycja. Był naprawiany, fajnie, że pan napisał. To jest tak jak samochód. Kupilibyście 40-letni samochód i ktoś by wam powiedział, że nie, on nie był naprawiany. On jest tak zajebisty, że nie był naprawiany. No sorry, nie łyknęlibyście tego raczej w większości. No chyba, że eksperimentacja była akurat takiego modelu, który przeleżał 40 lat w garażu, nie był robiony, pordzewiał, rozpadł się, szukaliście, no to jest samochód dla was. Więc tutaj też jest podobnie. Ja zacznę a propos tego Oleka, na którego na pewno będę was namawiał, bo za 300 zł Oleka ciężko kupić 2000 model. 2000T, czyli tranzystorowy.
Ja na przykład mam w swoim posiadaniu, teraz sprzedaliśmy Tomka, którego pozdrawiam, właśnie Elak Model 3000T, którego chcę posłuchać bardzo chętnie, bo to jest bliźniak Siemensa 82 Klangmeistera. W swoim środku jest Jota to samo, tylko Siemens ma to do siebie, że jest germanowy jeszcze, a tutaj na radio z muzeum to możecie sobie zawsze sprawdzić, czy jest german, czy jest krzem. Jeśli napisali 68-69, no kurczę, tu bym się zastanawiał. Budowa ta sama co w 3000T, powiedzmy. To jest, oni zaprojektowali po prostu taki moduł tutaj i zmieniali front panel zgodnie z założeniami. Tutaj niestety nie widzę, co to jest. Przybliżam się do... Może następne zdjęcie. Kurczę, no sprawdźcie sobie, ale jeśli to jest germanowy amplituner, owszem, te kondensatory to będzie do wymiany, to stary Elak. 2 tygodnie temu przeglądany przez fachowiec otworzył i zamknął. To bardzo fajnie. Mocy natomiast germanowych, proszę. Mogłem przeczytać, a się nie domyśleć jak idiota. Dość blisko, tarcze lampowe. No i z tym żywieniem lampowym też się powoli zaczynam zastanawiać. Natomiast tutaj absolutnie, panie Mieczysławie, piękna barwa. 330 zł, cena fajna. Ktoś w tym był już, ktoś to zaglądał. Pan do prądu nie podłączył, szkoda. Ale poza tym, no, na razie ten jest ciekawy. Tutaj jest klasyk, tu jest German, ale za 300 zł myślę, że mogę polecić to. Nie będzie to wieczne, wiadomo. Nie kupujecie sprzętu na 20 lat, żeby tego nie naprawić, ale jeśli działa na wstępie, no to być może koszty użytkowania czegoś takiego, no tak jak samochód robicie przeglądnie, jeździcie do mechanika, no to koszty użytkowania takiego amplitunera nie będą jakieś bolesne, bo no w miarę dobrze wychodzicie, bo czasami lepiej, no jak lubicie ryzyko, to kupicie uszkodzone, ale to jest totolotek, tak? Możecie wtopić w to dużo więcej pieniążków niż na sprawny sprzęt, a tu już macie o tyle dobrze, że to się kupy trzyma. Toshiba, też ciekawostka, rarytasik. Toshiba pięknie wykonała swoje sprzęty, czyli w Europie, wiecie? Marka TEC. To jest skrót od Toshiba European Center. TEC. Trochę brzydsze, ale to była Toshiba. Tutaj, no i już powiem, pupa, bo nie ma gałki po prawej. Od selektora, tak, pan zaznaczył, dziękuję. Widzimy, bardzo miło, że pan zaznaczył dla nieświadomych, nieprawnych oczu, że nie ma. Widać, że to jest początek lat 70. też, myślę, po tych portach takich ala Pionier, tak swoją drogą, te porty zamykane. Kurczę, fajny sprzęt. Ta gałka, myślę, że jest w podobnym kolorze, co tutaj reszta, czyli czarno-srebra. Tak więc lekkiego powodzenia. Czy ten amplituner latał? Tak, latał samolotem zapewne, ale propos latania, ta gałka też jest lekko wygięta, więc myślę, że strzał był gdzieś tutaj. Jakimś cudem przeszedł przez te płetwy i tutaj też poprawił się. No szkoda, 475 zł klasyk, ale to też liczmy 200 zł za fatygę 300, żeby go doprowadzić. CD Technica, aż bym kliknął, ale nie. Diora DSH 101. Ok, tutaj mamy przynajmniej pod prądem Elizabetkę, hi-fi, też gwiazdo, ładnie się świeci, widzicie waria jak brat morza, zielona. Ogólnie fajny kawałek historii, nawet jeśli to nie jest jakieś wybitne słuchanie, to jest fajnie mieć coś ładnego, polskiego, z polskimi napisami. I tutaj to się chwali jak najbardziej, że to można kupować właśnie jako ozdobę mieszkania. Gra jeszcze lepiej. Unitra AT9100, no proszę, ta Unitra jest tutaj Tosia następna. 9100, sorry, ale ja wiem, pewnie też fajna rzecz, ale czy to się różni od tych podstawowych? No tylko wyglądem. 2,5 stówki, warunki przechowywania po polsku. Wiecie, ja mam taki problem z płytami na przykład winylowymi. Co kupowałem płyty od Polaków, to one były traktowane jak płyty, tak? Czyli na zasadzie mniej więcej coś pomiędzy wycieraczką a papierem ściernym. Natomiast ta kultura obsługi gdzie indziej była lepsza, więc no sorry, tak tutaj akurat zwracam na to uwagę, po prostu. Continental Edison AT9924 za złotych 200. Fajnie by było, jakby to było Unitra, co? No ale Continental Edison to jednak nie było tylko Unitra i to zapewne Unitrą tutaj nie pachnie. Nazwa fajna, można by było powiedzieć, a wiesz, że ta firma to też polski sprzęt wypuszczała, ale no
Jak się komuś podoba. 200 zł też nie jest, jak w tytule technicznie jeden kanał przerwał, więc pewnie coś tam jest do zrobienia. Niemożliwe. Jakiś kondensator, czy nie. Inne transformatorki. No okej, fajny, fajny opis. Okej, 200 zł. Nie jest to jakiś taki wybitny sprzęt, ale tutaj ślicznie, ale ładne zdjęcie. Oto oświetlenie, coś pięknego. STR 160. A, czyli ten do góry. Złotych 450 i powiem tak, śliczne. Jeśli to przetrwało tyle lat, ile myślę w takim stanie, no to było w dobrych rękach. Stare Sony. No po prostu bardzo ładny kawałeczek amplitunera. Amplitunerka by można było powiedzieć, bo jest malutki. Tutaj ta dykta, no standard w tamtych czasach był wsuwany chassis, zamek do obudowy drewnianej, zamykane dyktą, trzymało się, to się interesuj. Sansui też tak robiło w tamtym czasie, czyli początek lat 70. No powiem wam tak, 4,5 stówy, piękny kawałek historii, bardzo mi się podoba. Tutaj zdecydowanie jest pewnie też jakiś mocarz, jeśli chodzi o waty, więc to co mówiłem na początku, musicie poszukać troszeczkę skuteczniejszych kolumn, bo wystarczy te 3 dB, żeby na przykład jeśli ten amplituner ma powiedzmy 15 W, bo zakładam, że tyle ma, to jeśli znajdziecie kolumnę skuteczności o parametrze skuteczności, który powinien być podany przy wszystkich kolumnach z 1 W, to wystarczy wam, to będzie to odpowiednik, jakby ten amplituner miał 30 W. Jeśli znajdziecie, czego wam życzę, 92 dB, to będzie odpowiednikiem amplitunera 60W, gdzie ma tylko 15. Wystarczy zmienić kolumnę o 6 dB. Będę to powtarzał, dopóki ktoś mi tego nie powtórzy. Lecimy dalej, bo tych amplituderów troszeczkę tutaj jest. Wzmacniacz, może nie, łaski. Philips 700, rzadko spotykany, czyli się dobrze ukrywa. Egzemplarz, być może kiedyś padnie w moje ręce, jest to tak, to jest stary Philips. Philips albo się kocha, nienawidzi, albo przytula i się płacze zarazem. No ja jestem chyba z tych, co przytulają i płaczą, bo lubię tę firmę, lubię ich innowacyjność, pomysły, a nie lubię, bo zawsze coś muszą spierdolić. Raz łatwo usunięć, raz nie. O, tutaj brakuje nakładki, natomiast brak tej nakładki w sumie, brak czyszczenia dobrego, trzeba było się pozbyć tego kleju lub syfu, po prostu co jest i bym zostawił to tak jak jest ten otwór. No właśnie na co? Zakładam, że mam nadzieję, że na słuchawki taki przesuwny otwór, albo po prostu zdoba bryta. Natomiast po wyczyszczeniu za złotych 300 jest sprawny. Może warto by było pomyśleć, natomiast tak, to jest duże. Na 70 dobry stan, ok. Technicznie wszystko sprawne. Łapie na stacji dalej w stereo. Ok. No i to jest właśnie Philips. On też może zagadać, może być sprawny, może nie być problemu. Lecimy dalej. Ten odcinek będzie troszeczkę dłuższy niż wypada, ale tak bywa w moim wykonaniu, jeśli chodzi o odcinki. Elizabetka, Saba, HiFi Studio 8010. 8100. Przepraszam. Komu się to podoba, ręka w górę, a później niech sobie ją opuści, bo i tak nic nie widzę. To jest Saba, też druga połowa lat 70. bym powiedział. Mi osobiście 2,5 stówy. Pergustalon dyskutanta, no 4 do 16, bo polepiemy mamy powiedzmy zestawy tylnie jeszcze głośników. To jest dobre pytanie, czy ta jest już plastikowa, czy front jest plastikowy. Chyba nie, ja nawet miałem okazję coś takiego, matę, to jest też duży amplituder, ale no po prostu nie zakupiłem go, bo nie ma miejsca, już mam stertę taką pryzmę tych amplituderów z tego okresu, więc ta Saba niekoniecznie jest czymś, co chciałbym tam wcisnąć. Tak więc lecimy dalej, jeszcze sprawdziłem, 250 zł. Jedna żarówka, do stan, ładny, widoczny. No okej, więc 2,5 stówy mimo wszystko. Może to mam fajnie zagadać, bo to jest, mówię, to jest niemiecka myśl technologiczna z lat 70., więc tutaj będzie ok. Kenud, ojej, dużo Kenudów, tam, nie wiem dlaczego te Kenudy takie tanie, bo to chyba wszystkim się kojarzy z jakąś marką. No śliczne to jest odbicie, teraz sprawdzimy na innym zdjęciu, no tak, odbicie takie ładne było tej skali właśnie, aż tu by było za ładnie po prostu, jeśli to była taka skala podwójna. Odbija nam się. Szklana to jest tak, FM stereo, klasyczny, ładny 3400, ja chyba kiedyś miałem okazję słuchać 7400,
gra to bardzo poprawnie, bardzo Kenwoody szanuję za brzmienie. To nie jest jakiś nachalny sprzęt, to nie jest polski sprzęt. Ta regulacja przynajmniej niemiecki jest bardzo wysoko regulowany, bardzo mocno, głęboko. To jest do spokojnego słuchania. Może się podobać i jest pierdolnięty z prawej strony. Dobra, nie wkurzam się. ELAC 4100T. ELAC 2000 wyleciał, to nam 4100T też leci. Bardzo przyzwoity amplitude i brakuje nas sadki. No i cholera jasna. Przynajmniej przyspieszamy troszeczkę ten odcinek, nie zanudzę was na śmierć. 102 była Elizabetka, więc nie będziemy powtarzać. Tutaj jest w cenie 400 zł. Elizabetki cały czas w ruchu. Amator 3, tu jest, zawsze lubię na to spojrzeć, jak polska ludowa działa. Tu już nie ma nic. Jest skala i jest oznaka nowoczesności, czyli dioda zamiast V-meteru. W sumie 3 diody. Jak działa, to się nie interesuje. Zaletą tego jest taki jasny kolor, jeszcze tylko ładny niebieski napis, no. Można by to nazwać, no właśnie, jest to zdecydowanie, to nie jest radio, to jest amplituner popularny, bo popularny, ale jeśli ktoś szuka czegoś, co zagra wam w tle, nawet się nada. Też kiedyś miałem okazję coś takiego. Dobre głośniki do tego dobre, tylko i myślę, że będzie przyzwoicie. Nie mówię, że to będzie roznosiło ściany, to po prostu serce z klaty wyrywało, tylko po prostu będą porządne głośniki i gdzieś tam w tle w sypialni, w pokoju może sobie przygrywać. ITT Shop Lorenz 4000L, amplituner stereo ładny. Ja bym napisał brzydki dla odmiany, mnie by to przykuło, jakby ktoś napisał brzydki, moją uwagę. I taki trochę optymista jestem. ITT Shop Lorenz, no właśnie, tutaj by trzeba było sprawdzić, sam troszeczkę się tym interesowałem, bo to jak z kolegą Markiem z Krakowa, pozdrawiam Marku, on się upiera, że jest to amplituner germanowy, ten tranzystor germanowy, czyli taka technologia, która rzeczywiście, to brzmienie lampowe to nie jest kwestia przypadku, z racji tego, że lampa po prostu, to czy wzmocnienie, charakterystyka wzmocnienia tranzystora germanowego jest dość podobna. Nie jest taka sama, ale jest podobna do, mimo wszystko, układu lampowy Eco. Zwykły tranzystor ma punkt pracy, tutaj ten punkt pracy różni się troszeczkę, w zależności od napięcia i tak dalej, bo nie jestem elektronikiem, ale wiecie o co chodzi, mniej więcej jest podobnie. Nie jest to samo, jest podobnie, dlatego jest podobne brzmienie. Jeszcze być może brakuje zniekształceń, ale tak jak mówię, wszystko kwestia dobrania całego ekosystemu, patrzymy teraz na amplitunery. Tylko żeby wybrać taki amplituner dobrze, ja bym na przykład musiał później wybrać dobrze kolumny do niego. To jest tak, że kupię sobie Merkurego, bo kupując tego Merkurego za 500, myślę, że ceny są ok. 500 to jest dobra cena, bo to jest odpowiednik Radmora, tylko diarowski. Do tego już bym widział A17 foniki. Typowo fonikowskie, kolumny głośnikowe, z racji tego, tutaj chyba gałeczki coś poszło nie tak. Z racji tego, że no, najłatwiej, najprościej jest dobrze brzmienie uzyskać na kolumnach tego samego producenta, no wiadomo, to nie Diora, ale powiedzmy Unitra niech będzie jako producent, którym nie jest i nie, znaczy teraz jest, nie był producentem, bo to było zrzeszenie. Kondensator też produkowany pod biurogiem Unitry, jakoś nikt o tym nie wspomina, a może wspominają i po prostu nie zwracam na to uwagi. Elizabetka, więc Merkurych i Elizabetek późną zimą wysypuje. ZTK AT9010 czy 9010, kto czytać, cholera wie. Nie interesują nas już tutaj, to jest taki przegląd do zainteresowanych. Szybki, brutalny, po prostu cięcie jak samuraja. Kenwood, no dobra, do samuraja też jeszcze kawałek. Hitachi sobie zobaczmy, 4,5 stówki pan chce za Hitachi. Ładne czy brzydkie? Amplitudy, dobra. Hitachi, no tu już też powiem wam ładnie, do tego by można było ładną kasetę trafić. Ładną, to jest słowo kluczowe, ładne, prawda? Ale no powiedzmy jest zrobione bardzo prawidłowo. Tutaj mamy tape monitor, 1, 2, więc nie jest to jakiś niski model. Podejrzewam gdzieś środek stawki, to jest 2 wskaźniki TVU. Też świadczą o tym, że parę złotych więcej, parę więcej jenów wydano na produkcję tego amplitudera. Jest subsonic filter, wyciszenie kanałów pomiędzy wyszukiwaniem. Ładny klasyk, 4,5 stóp, więc do 500 też by można było szukać. Jakbym brał Japończyka na tą chwilę, to myślę, że to Hitachi. Oczywiście nie sprawdziłem, czy jest sprawne, więc kij mi w oko, ale no, lecimy dalej. Eagle. Eagle to była marka czego?
No i tutaj właśnie pamiętam, ale zapomniałem. Natomiast wygląda tak troszeczkę jak Pionier. Pionier, Scott, no strzelam. Pamiętałem i zapomniałem, wybaczcie. Będzie trzeba się tyłowi. Niektóre rzeczy lepiej wyglądają z tyłu. Eagle International, Wembley, England. Natomiast to England to nie znaczy, że jest England wyprodukowany, więc tak naprawdę cholera wie, gdzie to wytłukli, kto to zrobił. Wiadomo, że jest dla Eagle. Dla orzełka. Nazwa, jak zauważyliście, nie przyjęła się zbytnio w obecnych czasach. Kim ty jesteś? Troszeczkę Scottem zajeżdżę. Dobra, sprawdzę po odcinku, aby jeśli będziecie w tym miejscu, a ja jeszcze nie napisałem, co to jest, to będę wdzięczny za komentarz z tym. A nuż mnie zaskoczycie, że ktoś był przede mną. Pogratuluję na pewno. Okej. Lecimy dalej. Tam coś przegapiłem, ale już z racji tego mówię ze mną. Odcinki mogą być długie, bolesne, jak wyprawa na zachód Ameryki w XVII wieku, więc amplituner, różne modele. Złotych 350. I co autor nasz kochany ma na myśli? Różne modele, różne ceny, różny stan. Yamaha RX500, Yamaha CR200, ktoś tu w Harmana zainwestował Kenwooda. Dobra, nie, tu jest miszmasz, więc to nie jest konkretna oferta, nie pojedyncza, to jest zbiór, to być może kogoś z Was zainteresuje, dlatego w ramach takiego przeglądu to sprawdziłem. Następna 102 DSH 420 polskich złotych, Marantz HD 300, sprzedam. No nie, myślałem, że pokazujesz, bo ładny. Dobra, wiem, nie powinny być kolumny 100 zł, czy to jest jedna kolumna, czy dwie. 8 ohmów wyprodukowane gdzie? W Belgii, czyli co mamy? Mamy Philipsa pewnie, ale... Tak, Philipsa. Nie Yamo, tylko Philips. Cena za sztukę, czyli 200 zł. Dobra, spoko. Czyli pan miał po prostu zaleciałości od sprzętu estradowego, tym handlował całe życie, bo tam się kupuje na sztuki. A tutaj to wygląda jakby po prostu ja muszę biznesu, że nie podaję ceny za komplet stereo, bo mamy dwoje uszu, tylko podaje nam cenę za jedną sztukę. Na dwoje babka użyła, mam nadzieję, że pan handlował sprzętem estradowym. Dual CV 1260, 400 zł. Młodszy brat 1460, nie zrobiony przez Rotera, ale no, spoglądam, wiem, miały być amplitudery. Tu dostał strzała, więc już plastyka. Wykłania zajęcie z podstawówki, jak to naprawić. 500 watów w świecie, to cholera ciągnie. Ale to tak, dual, made in Japan. No tu jest ciekawie, tam akurat spojrzałem, bo to jest ciekawy egzemplarz duala, który jest już chyba Thomsonem, a wychyły kosztuje 400. Dzięki swojej klasie A, czyli gotować jaja można z tyłu, tak? To jest Neue klasa A, pewnie albo Nucleus. O, nazwa cuda. Poznań. Odbiór osobisty. Pan Bartosz Czysty. Dobrze. Myty. Na pewno nieraz to słyszał w komentarzach. Samba RSA sobie pominiemy, a może spojrzymy. Tutaj w tej samej bodajże, jak pamiętam, tutaj cały komplet robi robotę, jak to wszystko się świeci, natomiast bardzo tutaj starano się upstrokacić trochę ten front, bo jednak bez tej grafiki, bez tych dudek to już by było totalnie nudno, to była pustynia Gobi. To bierze 122 W z sieci, więc nie ma dużej mocy, ale też dużych gabarytów. Do kompletu z kasetą by się prezentował zdecydowanie lepiej ten amplituder. I chyba była wersja jeszcze ze wzmacniaczem, czy na końcu pomocy w tej serii Saby. Retro amplituder Sharp. Wejdę z ciekawości, powiem wam. Bo widzę tuner, ampli i cholery. Dlaczego pan coś takiego napisał? Tam jak pisze tuner. Radiowy. Nieważne, to są ciekawostki. Lecimy dalej. Szukamy jakieś fajne kąski. Na razie są rzeczywiście do 500 jakieś fajne rzeczy. Amplitude Sharp. Zobaczmy Sharpa. Można szarpać, jak to się mówi. Jak ja to mówię w sumie. Ale tu jest fajny zestaw. Za 200 zł. O,
I tu jest zainteresowany. Tutaj jest po prostu ładny, tak. 3 zestawy kolor możemy podpiąć. O! 200 zł chce pan za to. No to tu jest fajnie. Sprawdzę, czy wybuchło. Nie trzeszczy korektor graficzny. Też działa sobie konstrukcja na PC, lecz wymaga przyczyszczenia. Opole. Bardzo ładny zestaw. Bardzo ładny zestaw. Bardzo. No kurczę, tutaj zaimponował mi troszeczkę korektor. Znaczy się część, która jest amplitudę wzmacniaczem w sumie. Dobra, kurde, miał być amplituder i dupa, ale ładne. Dobra. Amplituda pokazuje wzmacniacz. Na miniaturze mógł być po prostu tuner na dole. Dla ciszy koncentracji regia. Jedyny amplituner, który rozpoznaje, to znaczy, że to jest brown, poznaje z odległości do 300 metrów. Tego nie idzie, kurczę, pomylić z niczym innym. Do tego muszą się oczy przyzwyczaić jak do jasnego światła albo do ciemności, ale jak się przyzwyczają, to jest fajnie. Dla mnie to zawsze był fajny amplituner, bardzo solidny. Śmiałem się, że blacha, która to pokrywa, czy ten tył jest zrobiona z pozostałości po II wojnie światowej, bo mieli zapasy, podejrzewam, musieli coś stopić, to stopili, z tego powstało budowy do tych sprzętów. No to jest środek piękny, modułowy. No to jest brown właśnie. No, jest brzydki, jest, mówiąc to delikatnie, bezkompromisowy, ale może się podobać. I co, sprawę? To sprawę. No to tutaj jego zostawimy, bo to jest fajna rzecz. To przynajmniej ja bym zwrócił uwagę na regię. Tych regii było w cholerę. R1000 z Grundika nie mieliśmy, więc spójrzmy sobie na książkę, złoty 350. Ostatnie chyba takie solidne amplitunery Grundika. Tutaj też takie podejście to ich zgubiło. To Niemców zgubiło po prostu. Oni robili to bez kompromisu. Nie szli na łatwiznę, byle żeby odpalić, żeby było tanio, żeby dystrybutor swoje zarobił i zalać rynek, tak jak zrobili to Japończycy, a teraz Chińczycy. Tutaj po prostu środek jest też fajny. I tu widać właśnie, że Niemiec potrafi. Naprawdę potrafił. Oni sami siebie zaorali troszeczkę. Znaczy zaorali ich ludzie, którzy nie potrafili, natomiast potrafili sprzedawać. I sprzedawali sprzęt japoński. No i tu był ten problem. To zaorało Niemców i właśnie to, że po prostu ich produkty były drogie w wykonaniu, były finezyjne, były zrobione lepiej od japońskich. Sorry, że to mówię, będą tutaj ludzie, nie, one były lepiej zrobione. Kwestia, do czego jesteście przyzwyczajeni, te po prostu były też przekombinowane zarazem. Miało to sens, to był, powiedzmy, geniusz inżynierski, ale to właśnie ceną jest to, że teraz naprawdę nie każdy chce się O, Grzesiek, pozdrawiam imiennika. Jeśli byłem dźwiękowo wysoki, ale zgadzam się, tak. Posiadawicie gramofon, fajnie. Miłośników audio vintage. Nie, no miłośników muzyki, którzy lubią słuchać na dobrym sprzęcie, bo audio vintage, no co, patrzycie na to? No pewnie ktoś na to patrzy tylko, ale miłośników audio vintage. Nie, to nie chodzi o audio vintage tak do końca, po prostu te sprzęty jakimś cudem udawało im się robić przez 10, nawet 20, 30 lat sprzęty, które były za dobre. Bo na tym polega cały rynek. One były za dobre i później nie trzeba było kupować przez 10-15 lat nic nowego, bo one nadal były dobre. 9140. Miałem przygodę z modelem wyższym. Tutaj załatwiło mnie wyświetlacz. Chyba do góry jest model wyższy. Albo ten sam? Dobre pytanie. Chyba to samo do góry jest, tylko w czerni. Fajnie wykonane. Mój 9240 leży w garażu. Jakby ktoś potrzebował części, to nawet mogę go przeznaczyć na części. Po prostu leży tam i raczej go stamtąd nie wyjmę, bo nalatałem się za tym, a na końcu po prostu wykichał mi się. Może nie wyszło coś z serwisem, ale no po prostu nie. Jakoś to do mnie nie przemawiał. O, jest nasz Hitachi za złotych 300. Fajna cena. I tak, to jest amplituner. To jest dla mnie ciekawostka, że jest to amplituner. Programator macie? Mamy, tak. Wygląda jak wzmacniacz, taki przyciągnięty tygrys, ukryty kocioł. Czy tam kociołak. Bo wygląda jak wzmacniacz, prawda? A skalę macie tutaj na tym V-meterze. Fajne Hitachi. Tak powiem. Fajne małe Hitachi jeszcze tego. Jeśli kaseta taka i ma standardowe 44, to tutaj mamy 39. Fajne, małe, pocieszne serialka, czy Hitachi, do tego jeszcze amplituner.
Mi osobiście się to podoba, no i telefon jak miał nie dzwoni, tak dzwoni, więc muszę wyciszyć. Przepraszam. Bez mnie powtórka. Hotel skrzypi, życie też i lecimy dalej. Amplitude Vintage Stone STR 7015. No i to jest klasyk. To jest zdecydowanie klasyk. Czy wszystko działa? Czy coś go nie boli? No ale tutaj bym się przyjrzał. Czym bym się przyjrzał? No w zasadzie chyba z frontu wszystko jest na miejscu. Też stare Sony. Bardzo ładnie. Bardzo. Więc tutaj też mocy nie spodziewajcie się, jeśli no po tym Sony może pan napisać to no mocy, no bo tak naprawdę w tym momencie zostało wyprodukowane pod koniec lat 70. Tak? Pod koniec? Pod koniec? Dobra, sprawdźmy. 75. O, patrzcie, no to rzeczywiście w połowie lat 70. było wyprodukowane. Ale to już sobie sprawdzimy właśnie. Klasyczne Sony, takie chyba na rynek europejski jest klasyczne, aż za bardzo bym powiedział. Mocy pewnie wstydziliśmy. Nie, 18, 16 wystarczająco. Radio zdecydowanie do sypialni, ale fajna zabaweczka. Do sypialni bym sobie takie same Sony włożył. Regia 530, w zasadzie to samo co poprzednio. Trochę inna skala, trochę większa moc. W zasadzie Brown, więc Browna też nie będziemy kolejnego modelu pokazywać. Bo tych stron nam jeszcze troszeczkę zostało. Kilka minut jeszcze odcinka na pewno nagramy. Patrzmy dalej. Tutaj przewijamy niestety słusznie, niesłusznie przez lata 90. 2000. Grundig RTV 400, czyli taki 400, to no, wysoko nie jest, aczkolwiek 350 też wysoko nie jest, a jest ceniona. I to po prostu może być rozwinięcie 350 Grundika. Ma programator. 350 chyba nie miała programatora i w zasadzie reszta się zgadza. To te przyciski to jest coś pięknego, bo to jest mechaniczne. To trzeba wcisnąć z odrobioną siły, żeby w ogóle włączyć w tym amplitudarze funkcje i wyłączyć ich też. No, pod tym względem super. Programator jest. Obstawiam, że jest to amplituder germanowy. Bo to w latach 70. końcówka 60. klapeczka na słuchawki jest na miejscu. Tutaj w moim egzemplarzu bodajże bawiłem się w wymianę tego V-metera, bo się zatarł. Taka przypadłość mi się trafiła. 69,72. No to tak trafiłem chyba w miarę. Mocy, no mocy to ma no około 15 W circa, bo więcej bym się nie spodziewał po tym urządzeniu niż te 15 W. Mimo upływu lat bardzo dobrą kondycję zarówno wizualnej, jak i technicznej. Tak, to może działać zdecydowanie. Ładnie odbiera? Tak, może odbierać. To Niemcy robili. Japoński sprzęt to pewnie już by był po reanimacji 2 razy. A tutaj niemiecki Grundig RTV 400, jego też polecam. Jaka tam ma cena w ogóle? Przepraszam. 400 zł. No, to 350 za 350 pewnie sprzęt. STR 333L. No właśnie Japończyku mowa, to sobie spojrzymy na sonówkę. To ja powiedziałem, do Sony, do japońskich sprzętów absolutnie to nie są jakieś wytyki, tylko filozofia, która towarzyszyła produkcji japońskim urządzeniom, była zupełnie inna niż filozofia niemiecka czy też angielska. No po prostu te kraje zaczęły się dopiero przenikać w latach 80. Znaczy to Japonia weszła w Niemcy jak tutaj różne porównania by można było zrobić, ale to Niemcy w sumie Japończyków zaprosili, Japończycy zrobili im technologiczny blitzkrieg, więc wszystko się zgadza póki co i wszystkie marki niemieckie zaczęły produkować odkurzacze w Chinach. Sony. Mi osobiście się podoba też. Myślę, że to jest podobny okres, tam może 76-77 rok. Oba kanały grają, podświetlanie ciała, on jest sprawny, odbiera stację 300 zł. Można stawiać, można kupić do tego gramofon, jeśli chcecie zacząć przygodę, jakieś płyty czy magnetofon kasetowy marki Sony w podobnej cenie. Nie wiem, czy to jest kolega Tomasz, właśnie ostatnio nie mówił mi o Sony, bodajże to był 71 kamp, musiał sprawdzić coś takiego, ale do tego spokojnie dobierze się za 3-400 fajny magnetofon Sony. Już macie zestaw grający i zostały wam jeszcze sensowne kolumny, bo jeśli podepniecie to do byle czego, to też może być takie efekt, że o kurczę, ale to źle gra. A się okazało, że po prostu bo to złe kolumny były. Dobra.
Yamaha RS202, to nawet nie spojrzymy. Unitra AT, więc na razie Elizabetka, 2 Merkury. AT jakieś są. I w zasadzie zobaczymy sobie Meersburg F. Saba. Saba w ładnym stanie. Tutaj kiedyś pamiętam, widziałem model, gdzie tutaj coś było totalnie przekoszone, jak to się mówi, czyli po prostu się rozleciało. Stereołapie. Tutaj warto by było zobaczyć, bo tutaj akurat w wypadku tego amplitudera nie jestem w stanie powiedzieć, jakie, znaczy nie pamiętam po prostu, jaki to jest. Zobaczę, co może mojego gra nam to znajdzie. Tak, Meersburg F mod 7071. Budowa taka ładna, modułowa. O, tranzystor tutaj na budowie są przykręcone. Zaraz za radiatorem. I tutaj co mamy? Zakładam, że AD161, AD162, BC148, BC158. Zapamiętacie sobie te tranzystory, to będziecie wiedzieć mniej więcej, o co chodzi. Zresztą to tak po okresie można sprawdzić. Nie zawsze to jest regułą, ale można sobie sprawdzić później tranzystor, na przykład, że na przykład ten AD jest no i co? Powinno być ładnie. NPN Germanium. No, czyli Germanem. Czyli tutaj Saba germańska, szwabska, czy tam niemiecka. Też Francuzi mówią inaczej na Niemców, więc to kwestia tego, z jaki kraj. Ostatnio się śmialiśmy tutaj z kolegą właśnie, że Francuzi to chyba nikogo nie lubią, ani Anglików, ani Niemców, nikogo. A we Francji to się mówi po francusku. Nikko NR700. Zobaczmy sobie, 280. To jest taka marka, z którą też w ramach mojej kariery spotykałem się raz, drugi, trzeci i w zasadzie nadal nie wiem, co o Nikko powiedzieć, bo wykonanie jest jak najbardziej prawidłowe. Jest ładne. Ten jest akurat utytułowany troszeczkę, natomiast ta marka jest niby dobra, niby ładna, ale miała problem z przebiciem się. Niektórzy są zakochani w tych odbiornikach Nikko. Ojej, tu jest ładne światełko. I owszem, może się podobać. Ten tutaj, no, być może w Polsce by troszeczkę dłużej, bo takie marki egzotyczne też w Polsce częściej spływały. Bodajże ja jeszcze pamiętam swój kupiony za własne pieniądze. O dziwo, mój kuzyn ma taki amplituner kasetowy, który kupiłem naprawdę za dzieciaka. Ja go kupiłem 40 lat temu ponad. On nadal działa, tak? Natomiast markę ja nie pamiętam i wierzcie mi, to nie jest Pionier. Ale działa. I miał chyba wychyły, więc to mi się bardzo wtedy podobało. To jest chyba, się mówi, czym skorupka za młodu, więc jak ja już od młodego te wychyły obserwowałem, no to gdzieś tam z tyłu się zagnieścił. Philips 604, to jest taki Philips też, do którego z łatwością znajdziecie pozostałą część zestawu. Niekoniecznie najwyższy model kasetiaka, ale ten tutaj jest całkiem ładny. 2 wskaźniki, jest prosty, jest Philipsowski do bólu, ale kosztuje 300 zł. Też fajna zabawka na początek jakiejś takiej przygody. A Philips no, robił dobre rzeczy. To nie należy się Philipsa bać. Gdyby robili złe rzeczy, to ta firma jednak nie prosperowałaby jako takie konsorcjum wielkie, przepraszam, jako coś, co po prostu cały czas ma innowacje z tyłu głowy i produkuje. Philips zmienia świat. Nie Grundig, nie Toano, nie Nakamichi, nie. Philips zmienia świat. I to jest właśnie ta różnica. Oni mogli robić wszystko. Muzykę sprawną do stanie technicznym i no okej, no i cenowo też 20 W. To chyba jest cała zaleta tego, że patrzycie na te waty na zasadzie, że musi być ich dużo. Dzięki temu jeszcze te sprzęty, które nie osiągają tej waszej psychicznej bariery, nie wiem, 100 W na kanał, kosztują tak tanio, bo w zderzeniu 1 do 1 przy normalnym słuchaniu mogli się założyć, że niektóre z tych informacji, czy właśnie o tej mocy, gdzie ta moc nie była priorytetem, żeby zadowolić klienta, 370, czyli 350, czyli też German z programatorem, tam 400 miał trochę większy ten programator, jak widzicie przyciski, zestaw w skali ten sam, tam po prostu było więcej miejsca z lewej, bardziej rozsunięty taka moda w 400, tutaj 300 zł za 300, 380, teoretycznie powinno być 370 zł. Miłośniku muzyki i kina domowego. Miłośnicy kina domowego, łączy się. Odbiera stację w pełnym UKF, w pełnym, do 108 jest. Możliwe.
Dobra, lecimy dalej. Pionier SX600. No, 600, to już jest pojemność. 380 zł za pionierka. Coś go boli? No pewnie tak, ale no powiedzmy, jeśli ktoś szuka namiastki a la Blue Line'a za złotych 380 jest tutaj pionier. Nie wygląda jakoś wielce zniszczony. SX800L, czyli LK ma fale długie, tak? Czy to krótkie? Nie, długie fale. Tak, bo to tym się różniły te modele. Jakbyście oglądali z nami katalog pioniera, to właśnie były podobne urządzenia, niemalże identyczne, tylko właśnie ma jedno znaczeniu L. Inny model bez L tego po prostu nie miał. Okej. 380 zł. Namiastka Blue Line'a nie każdy. No też chyba o to chodzi, że każdy będzie gonił, żeby sobie to Ferrari kupić. Zamiast po prostu cieszyć się z frajdy jazdy, to po prostu każdy będzie chciał kupić droższy, większy, mocniejszy samochód, a później jak dzik zapierdala na tej 90 150, bo ma dużą furę i myśli, że tą drogę wykupił gratis. Przepraszam, trochę ten złośliwy Grzegorz do mnie wychodzi, bo akurat kierowcy, którzy zapieprzają, a nie jest to tor, mogą się roztrzaskać. Moim zdaniem spoko, możecie się zaczaskać, ale niestety macie dużą szansę na to, że zabierzecie też inne osoby ze sobą, a tego nie toleruję, bo oni z wami tego samochodu nie kupowali i raczej was nawet mogą nie stać. Dobra, lecimy dalej. Rote RX 402. Sorry, Grundyka przegapiłem. 4,5 stówy, super hi-fi, 200 W sieci, no bo to jest ważne, 200 W. Tak jak powiedziałem, no wszędzie te waty, bo tylko to zrozumiecie, zrozumiecie według sprzedawcy, to zrozumiecie, ja próbuję to zmienić. Żebyście rozumieli właśnie pewnie inne rzeczy, jak kupować sprzęt taniej i dobry. Owszem, niektóre rzeczy sam mam też kilka egzemplarzy takich egzotycznych bardziej firm, bo Pionier mnie akurat już nie kręci. Miałem Pioniera, dostał Roman, miałem Amiga, dostał kolega i to czy odkupił, przepraszam, żeby nie było, że takie drogie prezenty daję. Ale po prostu to mnie nie bawiło. Nie bawi właśnie taki Rotel za no tutaj 499 522 z przesyłką, ale to mnie bawi, bo to nie każdy będzie wiedział, co to jest, nie każdy powie mały amplituner, na co to komu, a ja bardzo chętnie tego Rotela posłuchał, bo tutaj właśnie to jeszcze chciałem powiedzieć, dzisiaj się rozgadałem, przepraszam, też właśnie chodzi o to, że z tą pogonią waszą za mocą, którą de facto sami sprzedawcy spowodowali, jakby stworzyli tą pogoń, chęć posiadania mocniejszych rzeczy, też dla nich był problem, bo to moc trzeba z czegoś wykorzystać, więc cały czas te zmiany w tym sprzęcie, te pętle, nie pętle, cudawianki były wprowadzane i to też wpływa na dźwięk, więc czasami paradoksalnie właśnie te słabsze wzmacniacze, gdzie nie było takiego pamprowania, przekombinowania, żeby te kilka watów więcej mieć niż konkurencja, mogą was zaskoczyć i to jest akurat coś, co mówię z pełnym przekonaniem. Tym bardziej warto by było taki amplituner do 500 zł, taki low-end przemyśleć. Blaupunkt Delta. No zobaczmy, no gdzieś koło pieca, może pieca na PET leżał. Tutaj akurat taka ciekawostka, bo miałem ten model dawno temu. Nakładki, tutaj te czarne nakładki, które są na programatorze, to są po prostu kawałki taśmy, one mogą, taśmy takie plastiko naklejonego, one mogą odlecieć, tu widzę, że wszystkie są. Upierdzielony także ja pierdzielę, no dawno takiego syfu nie widziałem. No ale ogólnie kompletny. Kwadrofoniczny, widzicie? Ma znaczy kwadrofonii tutaj. Jest regulacja przesunięcia. Poza tym syfem, który nawet troszeczkę mnie podnieca. Głośność to jest chyba druga głośność, nie pamiętam właśnie, czy to jest przesunięcie. Czy balans przy tyłu, przepraszam. Balans lewo-prawo, niskie, wysokie, wszystko na symakach. Myślę, że po usunięciu warstwy brudu, bardzo fajny, ładny, też nietuzinkowy amplituner marki Blaupunkt, czyli no w zasadzie nie ich, ale no powiedzmy pod ich brandem. Rema Andante 830, no patrzcie, Rema jak tutaj dumnie za 400 stoi i powiem o dziwo słusznie, u mnie na półce obok sprzętów być może droższych, no kurde brakuje nakładki, szkoda troszeczkę, stoi ta Rema. Dlaczego stoi ta Rema? Bo z oryginalnymi głośnikami de facto wyprodukowanymi w Polsce, przez markę Donsil, oczywiście szerokopasmowymi, to mnie zaskoczyło. Lubię być zaskoczony przez sprzęt. Taka Rema, o dziwo, tych Adiante to jest, oni to tłukli przez 15 lat, to samo tylko zmieniali kastet. Jak u nas to w demolutach bywało,
podwozłem muzeum, ale z przodu spróbowali to zrobić, ale ładnie ojej, dobra, to jest ładne. Te remy po prostu były dość podobne wszystkie do siebie, natomiast tutaj powiem wam, tak, brzmieniowo, to może was zaskoczyć, nie jednego zaskoczyć, bo warto poszukać. No tutaj mnie boli tylko tyłek przez to, że nie ma tej jednej cholernej nakładki na przełącznik, bo tak to jest perfekcja. I warto by było spróbować. Obok tych japońskich, to właśnie myślę, że taka rema też by wcale złym wyborem nie było. Germanowy, na Germanach. Bardzo ładnie to napisane. Germanowy na Germana. Nie wpadłbym na to, żeby to tak określić. Stereo Grand. No. I teraz powinniśmy się tej remie przyjrzeć. Przepraszam. Wyset TV to nie. Muszę jednak pozamykać, bo tu się robi ciasto w mojej przeglądarce małej. Gałek 5. Dobra, to mamy troszeczkę mniej tych gałek. 3 gałki, 2 gałki. No, ślicznotka. Stereo Grand. Web Stereo. Poszukam tego. Akurat 179 zł. Świeci się, ładnie wygląda. Też taka kolorystyka nie naśladująca niczego. Trzeba było poczytać, zobaczyć. Co do Germanów, to ręki sobie nie dam obciąć. Zresztą, jeśli to jest nasz tutaj, znaczy no Polacy też produkowali Germany, to nie jest tak, że to tylko Niemcy, czy na zachodzie, czy na Dalekim Wschodzie produkował Germanów. Nie, Polacy też produkowali, tylko ich jakość była nędzna. Nie przedstawiały żadnej wartości praktycznie, może jakieś tam poprawka, ale pasmo przenoszenia było po prostu tragiczne. Dobra, ja zamykam inne karty, bo po prostu już zaraz się pogubię tutaj w tym opisie. Zamknę inne karty. I zobacz, amplituner. Komputer, czy nie będzie podsumowania pod koniec skłałem. Jak ktoś przewinął, no to jest w czarnym miejscu. JVC z korektorkiem, z pięknym wyświetlaczem. To dla tych, którzy przede wszystkim oczy lubią. Słuchaj, tutaj ten filterek można chyba wymienić nawet. Nie jestem pewien, ale pod tym jest folia, żeby kolor zmienić. Chyba, że pan już ten kolor zmienił. Wysokiej jakości dźwięku. No JVC, no to tak. Wiktory, fajne kolumny. Tutaj Darek akurat takie posiada. No, to do JVC bym posłuchał najpierw. W ten sposób powiem. Tutaj akurat miałem parę razy obserwować okazję JVC. No właśnie, tutaj też nie chcę za dużo gadać, żeby nie psuć nikomu możliwości, natomiast przede wszystkim podsłuchać, tak? Amplituner Rotel, super stan. To chyba ten sam Rotel co wcześniej, tylko 2,5 stówki. No nie ten sam. Rotelowski Rotel. Ale widzicie, jak Rotel robił wzmacniacze dla Duala, to znaczy, że on umiał w te klocki, tak? Tutaj sądząc po braku jakiegokolwiek chłodzenia, mocy to nie ma. Mocy nie przybywaj, bo mocy nie ma. Wysokości, no wszystko dla mnie, jeśli tylko wysokie jakieś dźwięku, tak. W porównaniu pewnie z nowym sprzętem, to i tak będzie grało lepiej. Mitsubishi, no patrzcie, też taka. No, a mieliśmy, że to Mitsubishi, to nie ma Toshiba. Czy Mitsubishi, czy Toshiba? Toshiba była, przepraszam. Teraz Mitsubishi też taka marka mniej znana, ale jednak kozacka. No tył plastikowy, ok, można by patrzeć. Tutaj bym powiedział, że równie dobrze by można napisać na tym realistyki, by było ok. Być może jakaś iteracja tego Mitsubishi jest pod inną znaczką. Sprawny odbiór osobisty mazowiecki, Izabelin. Pan Wojtek. Pozdrawiamy pana Wojtka, ładne Mitsubishi. Szkoda, że bez prądu. Nie widać, czy się świeci na żółto, czy na niebiesko. Pierdolę głupoty, na zielono. Dobra, sam się poirytowałem swoją niespostrzegawczością. Nikt go sobie zobaczymy też, bo klasyczne. I tutaj ciężko powiedzieć, z czego to jest, kto to wykonał. Chłodzenie już jest, ale może się podać 4,5 stówy. Widać, że otoczenie takie dość elektroniczne, więc ktoś być może przy tym ładnie popracował, żeby to przywrócić. Okej. Dobra, brak, jak ktoś zrobił całkowity recapping, nowa pasta po tranzystory, no, żarówki, no, jak ktoś tutaj zrobił recapping, no to szczerze, nawet bym się nie zastanawiał, po prostu bym to wziął, jeśli już potrzebuję czegoś do posłuchania, po prostu na dzień dobry, bez stresu, absolutnie, pan Wiktor z Mazowieckiego, czyli tutaj obstawiam, że jest więcej po recappingu, ojej, no. To może być ciekawie. Pejseta, Pionier. No dobra. To chyba sobie zostawię. To mnie bardzo to zaciekawiło, pan Wiktor.
Człowiek nam się pojawia ponownie. Konsola, radio, magnetofon i gramofon. No tak, amplituder to by było. Właściwie zdjęcie artystyczne, bym powiedział. A mamy Silver markę, ale kompletne. Silver to też pewnie jakiś Japończyk w ukryciu. Tak bym obstawiał, może nie Panasonic, ale to pod spodem. Ojej, to jest mebel. No, to jest mebelek, Silverek tu jest przypadkiem, tak troszeczkę bym powiedział, ale pasuje. Gramofon. Płyty jest, szpule, pan ma szpulę, więc jeszcze pewnie gdzieś powiem, magnetofon szpulowy. 270 polskich złotych. Jeden sprzęt, sprawny w 100%, lecz czysto i wyraźnie. Jak sprzęt gra? No dobra, jest przypadek, akurat mam taki przypadek, jeszcze muszę go zrobić. Granie wyraźnie, coś tam brakuje mocy, jest jakieś zniekształcenie, więc nie wyraźnia się jak najbardziej. O, Rema Antiante 744, tam był inny model troszeczkę. Remy. Tu brakuje nam czego? Na pierwszy rzut oka wygląda, żeby brakowało nam po prostu tutaj też nakładki. No, przełożone po prostu na KW. No, widocznie odpadały. Prosty amplituner. Ciężki, fajny. I o dziwo dobrze grający. I zakres stacji jest taki, że nie trzeba tego przestawić. Właśnie to też tak jak na Remę to jest dość dziwne. Nie wiem, czy tu będzie to widoczne akurat w tym wypadku, ale zakres taki już nie, 74 84 chyba, czyli tu jest za niskim i akurat mam taki model chyba z dziwnym ukachem. Lecimy dalej. BO Master. Ostatnio miałem rozmowę właśnie, taki problem mam z pankolupsynami, że nie robi fajne amplitudy, ten jest piękny, on jest no ładnie wygląda, za 5 stóp bym szarpał to. Są te nakładki na te potencjometry, wszystko jest ładnie, natomiast oni coś pierdolili sprawy z kolumnami. Nie wiem o co chodzi, nie wiem nawet czy mówię dobrze, ale ogólnie Bank Olufsen kolumny potrafił spieprzyć. O, potrafił spieprzyć, to jest dobre określenie. Mówię, że wszystkie źle, ale potrafił spieprzyć, a amplitudery to jednak każdy Bank Olufsen to jest tak jak Brown. Zobaczcie podobieństwo. Tego za cholerę nie pomylicie z Japończykiem, czy nawet z niemieckim. Oni mieli swój styl, więc dlatego ja Browna cenię, bo to mieli naprawdę swój styl. Nikt tego nie naśladował. Jedynie kopiował Essę, ale myślę, że to nawet nie tyle co kopiował, tylko kupili linię produkcyjną. Ten Bank Olufsen jest ciekawym amplituderem. Master 3000. Więc będzie już na zwykłych tranzystorach. 69-75. No, to ciekawostka. Też warto sprawdzić. No 40 W sinus, no to tutaj nie mamy mowy o Germanach. Takie coś na Germanie to nie znam. Aczkolwiek moc tego amplitudera jest zaskakująco wysoka. To nie jest 40 W w tamtym okresie czasu. No nie w kij dmuchał, natomiast tutaj ciekawe pasmo, bo 30 Hz do 30 tysięcy do zrobienia, bo te 10 Hz robi różnicę też w prądzie de facto i w tranzystorach. Więc może dlatego 40 W na kanał wyciągnęli, bo jednak nie robili jak najbardziej w dół tego pasma. Po prostu zrobili tak, jak było słuchalne, tak jak kolumny przenosiły dane i nie interesuj się, bo i tak nic z tego nie będziesz miał, ale później chyba stwierdzono, że to nie ma sensu, lepiej zrobić mniej, że użytkownik tego nie usłyszy, nic z tym nie zrobi. Pal licho, ale no niech ma, bo możemy zrobić niżej. Następna Regia 450, no tak jak ten Bank Olufsen. Mi się podoba, bo to się używa, to się nie psuje za bardzo, po prostu słucha się muzyki dobrze i o to w tym wszystkim rozchodzi. Bardzo mi się to podoba. Industrialny taki charakter ma ten sprzęt, nie jest zbyt zyskany. Po prostu widać, że tym można by było zabić człowieka. Amplitude RF to był chyba, RF-ki to był Philips, tak? Coś innego, znowu pierdolę głupoty, ale też by trzeba było sprawdzić, kto to JVC bym powiedział z tym korektorem po lewej stronie bardziej RF. Ale tutaj też nakładeczki jednej niestety brakuje. To jest właśnie bolączka i tego ja się osobiście boję właśnie kupować rzeczy, przy których albo są wyraźne uszkodzenia, albo właśnie są wyraźne braki. I tutaj no, dlatego polecimy dalej. 25 Grundika, to 35 ma mimo wszystko tą regulację dodatkową. Pewnie brzmiało jest podobnie. 25 natomiast jak już kupował to na bogato, a jak? Nawet cyklop nam się znalazł brązowy, proszę. Takiego właśnie pamiętam. Kiedyś to ktoś tam mówił Gold Edition, no nie, wypłowiała Edition, bo to wszystko powinno być czarne.
a nie po prostu by powiedziała, taka metoda była nakładania koloru na to wszystko. Wspomnienczarem, bym powiedział. Natomiast Radmor, why not? U mnie w salonie gra Radmor i gram w salonie. To nie jest miejsce mojego odsłuchu, gdzie staram się przeanalizować nuty, instrumenty w danym utworze. To jest miejsce, gdzie słucha się muzyki do przysłowiowego kotleta. Andante. Następna rema. O, i tu jest ładna, kompletna złotych 140. Proszę. I już można sobie czegoś posłuchać. Myślę, że to, tak jak powiedziałem, warto na remę tutaj troszeczkę rzucić okiem bardziej przychylnie, nawet posłuchać, jeśli ktoś z wokalisty Rzędza, niech się przejdzie, posłucha. Myślę, że nie będzie zawiedziony. Zobaczę tą skalę. O, tu mamy do 100. UKF do 100 mamy. Przepraszam, tu był krótki, źle przeczytałem. Tu mamy do 100 MHz od 88, więc nawet nie trzeba za dużo. Znaczy, można coś posłuchać. Co tutaj mamy? Amplituner, odtwarzacz muzyki. Czarny ekran, widzicie? Jest to urządzenie, które jest sprzedawane w cenie urządzenia wyprodukowanego 50 lat temu w demoludach. Więc co jest grane? To jest nowe. To znaczy, że chyba jego wartość będzie jeszcze niższa za parę lat. Nie wiem, 15 zł? 10 zł po 10 latach? To chyba nie świadczy o wysokiej jakości. Tak a propos tego, że te sprzęty jeszcze tyle kosztują. STR-ka następna, tutaj 350 zł, to też nie. Jak widać, nie ma jakichś takich rzeczy, o ja pierdzielę, o matko. To znaczy, parę było takich fajnych, szczególnie ten Merkury mi się podobał, jeden i drugi. Ale takich mózgotrzepów, to niestety mózgotrzepy musi być zapłacone. Chyba że macie jakieś niesamowite szczęście i akurat będzie się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, z odpowiednią gotówką w kieszeni i na szybko, bez zamysłu sobie kupicie mózgotrzepa. Czasami nawet nie wiedząc z tego, że kupiliście tego typu amplitudy. Tutaj pokazuję tak for fun, bo te amplitudy mi się podobają. To jest górna granica tego, co ja bym kupił. Natomiast któraś ta seria amplituderów Onkyo miała kiepskie sterowanie ogólnie, z tego co czytałem, i one po prostu padają. Te nowsze, te końcówki lat 90. one po prostu już były przekombinowane i tam firmowo będzie się pierdoliło coś. Nie pamiętam co dokładnie, na szczęście, ale wybierając Onkyo takie spójne lat 90. należy na to zwrócić uwagę, żeby się nie zaminować. R4200 to sobie spojrzeć z ciekawości, żeby odświeżyć sobie. Ok, to jest takie naprawdę Grundig upadł i w tym momencie jego zwłoki są ciągnięte już pod ziemią, nie po ziemi, tylko pod ziemią. To zostało z marki Grundig, próbowali naśladować Japończyków, pewnie robili nawet w Japonii albo nawet w Hiszpanii. To może być ciekawe, gdzie jest wyprodukowane. A widzicie, wyprodukowane w Portugalii dla odmiany. Też w garażu leży podobny wzmacniacz. Tyle powiem o jakie. Telefunken Hymnus 295 zł. Tu już ciekawie. To jest Hymnus, to był obok Opusa, powiedzmy, chyba model niższy niż Opus. No, piękna rzecz. To jest początek lat 70. wykonanie Telefunkena. Po co mamy to drugie? To mnie ciekawi. Aż się przyjdę z bliska, przepraszam. Po pracy przy komputerze to mój wzrok już mówi nara. Frekwencji, czyli mam tutaj częstotliwość do programatora, tu mamy siłę sygnału i zera. Wszystko wygląda bardzo, 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 bardzo dobrze. No powiem wam, tutaj jestem miło za Hymnusem zaskoczony. 101, czyli to jest niższy model niż Opus. Opusy były. Chociaż nie. Opus też był 101. 101, 202 i 303 był Opus, więc to jest po prostu jedna nazwa. No, macie taką stronę hifywiki.com, to będą podobne wykonania. Dużo trochę o tym Hymnusie jest, ale tu mamy co? R205, Allegro Serial 301, Operetka Hi-Fi 301, Concertino Hi-Fi, Compact 2000 to jest coś, co ja polowałem zawsze i w końcu mi się dało, dlatego kolega Tomek mi to rekapuje właśnie teraz i bardzo mnie to cieszy, bo to jest amplitudy, o którym ja użyłem. Orkiestra, Concerto, Hymnus dość wysoko jest 101, Opus dopiero. No i topowy powiedzmy V250, czyli to jest German 250, natomiast Hymnus możemy sobie to sprawdzić 2 razy 30 W.
Więc od tego topa różni się 5 watami. Dlatego mówiłem, że Hymnus jest dość wysoko w tym zestawieniu. I Hymnusem, zgubiłem go, przepraszam, tutaj. Hymnusem technicznie jest w 100% pewien. Naprawdę warto się zainteresować. Dowiedzieć się, pan pisze, że 100% sprawny, być może 100%, może nawet 110% sprawności osiągnął. Bywa i tak. Nada sobie pomijemy, bo to jest akurat ciekawostka. Mam nada, troszeczkę inny model. Być może przy testach jakiś pokażę po prostu, jak NAD sobie radzi, bo NAD sprzedał multum na przykład wzmacniaczy, ale sprzedał ich multum, bo były dobrze zrobione, przyzwoicie, jak za pieniądze, które NAD chciał za nie. Czy były tanie i dobre. Dlatego były dobre, bo były tanie ewentualnie, kto wie. Ale powiedzmy, były tanie i dobre, dlatego NAD dużo się sprzedało. I dlatego NAD ma jakąś renomę. Pionier tutaj. Prawie Blue Line. No nie no, Blue Line teoretycznie, tak, na niebiesko ładny wskaźnik. Prostota aż boli. No i w sumie czego chcecie widzieć. Balans i głośność w jednej gałce, wysokie, niskie, głośniki, źródła, jakieś filterki. Starczy. 424 model SX. Drewienko zrobione, ładnie. No ładnie. I bardzo dużo sprawnych rzeczy. Do tych 500 jest zaskakująco dużo rzeczy sprawnych. Czasami szukając rzeczy za 2-3 tysiące. Nie będziecie mieć przekroju tylu rzeczy po prostu na strzała działających. A ty co tu robisz za 250 zł? Marnajstwo, ty moje. Prawie topowy telefon K79 odpowiedzi naszego Radmora, bym powiedział w tym wypadku. Wielkie, fajne bydle. Tyle powiem. To jest po prostu wielkie, fajne bydle za 250 zł. Pan tu napisał rezerwacja. Jak się nie uda, do pana Pawła myślę, że warto napisać. Warszawa to główek działa. Lub naprawy. Przegląd naprawy. Okej, ale to jest do zrobienia do przeglądu naprawy. Widać, że jest kompletny. HR5500 Digital. Bo mamy Digital, to mamy ten wyświetlacz tutaj. Absolutnie jeden z takich fajniejszych amplituderów, który posiada świetną regulację. Niesamowita więc regulacja tonów wysokich, niskich, średnich, kontur potężny. Ogólnie wszystkie parametry tego amplitudera są super, ale no rezerwacja, zwracam tylko uwagę, tu mamy mniejszego brata R4000, to znaczy tak samo wielkie bydle, obudowa ta sama, natomiast widzicie, ten może się podobać bardziej. Różnica polega na tym, że tu mamy skalę analogową i nie mamy tej gałki od ustawiania płynnego tonu średnich. W zasadzie reszta by było to samo. Ja bym chciał połączenie tego HR5500 z HR4000, żeby miał tą samą skalę, te same diody, te same wskaźniki, ale miał ten prezent i powiedzmy moc, nawet pieprzyć to moc. Tyle, że była to dodatkowa regulacja właśnie w tym pustym miejscu, żeby to nie szpeciło i byłbym zachwycony tym odpowiednikiem. Był jeszcze oczywiście HR400 i HR550, czy tam TR550, wersja eksportowa, która kosztuje 2 razy tyle, mimo że to jest dokładnie ten sam amplituder. Z racji tego, że tam jest po prostu Amelin, panie. Kuba, IP Columbia, przepraszam, 280 zł, nie rezerwacja, tylko okazja. No Kuba to też jest taka marka, o której rzadko się słyszy, rzadko się widzi, natomiast to tak, to był sprzęt z wyższej półki Kuby. Raczej też koniec lat 60., początek 70., bardziej bym powiedział. Fajnie to jest zrobione, fajnie to grało, jak słuchałem tego. Co się z moim Kubą stało, nie wiem. Być może jakaś rewolucja była, ale no po prostu zginęła. Nawet nie pamiętam, co się z nią stało, czy ktoś się na nią zabrał. Okej, Kuba Hi-Fi Columbia, sprawdźmy sobie to, jak już jesteśmy tutaj powiązani ze sobą. No, tutaj Columbia pan Fryderyk, no patrzcie, no to nie, to będzie drogo. 69,73. I co? 600 marek, czyli sporo pieniędzy ten amplituder kosztował. 15 W w sinusie, w zasadzie starczy. A cena 280 zł. Piękny amplituder, klasyczny i raczej prosty do ogarnięcia, bo wtedy nie kombinowano, nie układano jakichś układów stanowych, nie wiadomo skąd, nie wiadomo jakich. Więc to dlatego tyle tych sprzętów przetrwało de facto 50, prawie 60 lat do naszych czasów. Fisher ładny, tak, Fisher ładny. Studio Standard.
Fischera, więc to nie jest... To jest japoński Fischer. Ale Fischer robił fajne rzeczy. To chyba było Sanyo, tutaj Marek właśnie kolega to sprawdził, to było Sanyo. Po prostu marka Fischer została przejęta przez Japończyków. Oni chcieli mieć jakąś markę premium swoją i właśnie powstało z połączenia tych dwóch marek powstało coś takiego jak Studio Standard Fischer. Może się podobać. Też klasycznie on powinien być bardzo ładnie podświetlony. Zobaczmy sobie marki Fischer. Natomiast tak, tutaj jaki to był model? Przepraszam, że tak wracam z tym opisem. Fischer model RS1022L. Dobra, sprawdzimy później. Dla chętnych. Bez sensu robić przedłużać. Sprawdzać. Ładna amplitudę, zwróciłem na to uwagę. Dziękuję, do widzenia. Opadła klamka. Znaczy no nie klamka. No słuchawka też nie. Elizabetki. Dobra. Dostawa gratis. Kolekcja Elizabetek. Nasze Elizabetki mieliśmy. RS11L. No nie. RFT RX42. To sobie sprawdzimy. Tutaj widzę po tej fladze, czy tam jak to nazwać? Proporzec z tyłu. Ten sam miłośnik RFT marki. Plus kolumny głośnikowe. Kolumny głośnikowe zajebiste. Ja to mówię z pełną premedytacją. Te RFT to są zajebiste kolumny. Posiadam na tym zestawie głośników, bo to były w różnych konfiguracjach, chyba 2 zestawy RFT i one grają zajebiście. One owszem nie są piękne. Tutaj nie wiem, czy nawet jakieś uszczelki od trójki stary nie było wciskanych po prostu pod średniotonowy, ale gra to naprawdę świetnie. To nie jest kolumna, która no, może się z lepszymi mierzyć. A tutaj mamy Elixa, czyli to samo co wcześniej, ta Ariadne, tylko inaczej po prostu przeprojektowane. 300 zł za taki zestaw. Ja bym to brał dla tych kolumn, szczerze mówiąc. Tutaj akurat gorąco polecam. Szczególnie dla tych kolumn. Jeśli to łapie stereo jeszcze do tego, myślę, że cena aż boli. Kamienna góra. A widzę, że pan się tutaj tym zajmuje. Tak, zdecydowanie. I ceny ma całkiem ładne, lampowych amplituderów. No miłośnik, z serduszkiem. Bardzo miło mi to widzieć, że takie rzeczy go interesują. Jak sprawdzę prywatnej kolekcji. No, wygląda na to. Tutaj akurat naprawdę łapkę w górę. Przyjrzeć się, co pan sprzedaje. Jak pan ma na imię? Pan Magda. Jak powiedziałem. CTRK 9100. Znowu lecimy, czyli takie powiedzmy można do 500 zł wiedzieć, czego się spodziewać. Elizabetka następna. RFT na przykład też dość ładnie tutaj na pozycji się wybiło. Pionier S535. Ale tutaj 500 zł to nie wiadomo za co, więc no nie spojrzymy nawet w tym wypadku, bo bez konkretu to jest takie no po prostu niekonkretne sprzedawanie, więc niekonkretne rzeczy nie oglądamy. Luxor. O, to jest też egzotyka, ojej. No to jest egzotyka przez duże E. Jak? No, tu dużo słów na E przychodzi. I to jest, kurczę, coś ciekawego, bo to nawet po tej siatce można poznać, że to jest japoński sprzęt, nie made in USA, a Luxor to jest taka marka, może powiem to tak, ja jestem miłośnikiem głośników marki Perles, szczególnie tych papierowych, takich wysokotonowych, na moje słuchanie to gra to super. Mam Luxory, które są bardzo podobne do głośników i te Luxory, być może to są Perlesy, może te efekt placebo, ale grają podobnie, tudzież nawet może troszeczkę lepiej, bo jednak gabarytami się minimalnie różnią i skokiem. Natomiast Luxor to, wracając do meritum, to nie była tania marka. Dziękuję. Tu macie za 400 zł bardzo ładnie wyglądający amplituder, raczej wyprodukowany, kurczę, tak żeby nie być tyłkowym, to sprawdzimy sobie, gdzie Luxora tłukło. Przepraszam, made in Switzerland. Czyli w Szwecji go wytłukło. I co? Jakbym dał rękę na to, że jest wyprodukowany w Japonii, co by było teraz? No nie miałbym ręki. No i dupa. 2 razy 35 W tutaj mamy. Dobra, tutaj przeholowałem troszeczkę, to nie. Ale zobaczmy sobie jakieś zdjęcia. Mam nadzieję, że ja się nie mylę. O nie, z tyłu no to jednak Szwedzi. No, cholera jasna.
Ale się wywróciłem, poczeskałem mordkę. Radiator w środku. Aż nie odpuszczę tego, powiem wam, ale nie chcę wam zajmować teraz czasu moimi tutaj jakimiś wygibasami, gdzie to było wyprodukowane. Czy odpuszczam? Nie, absolutnie nie. Będę walczył do mojego końca, mojego albo Luxora. Ale dobra, wracamy do przeglądu, bo nie ma sensu po prostu. Ciekawa amplituda, tak czy siak. Bardziej jeśli by był taki Panasonic. Technics inaczej jest zwany. Kinko domowe, ale fajny klimacik. Ktoś to chyba na właśnie trzymał w domu. Tak to wygląda. Troszeczkę piloty ładne. Aha. Dobra. Powiedziałem co widziałem ze stoki na nowego, ale od nowości. Co my tu mamy? Sony STV45. O, kolejne Sony. Też. O, to jest nawet bardzo ładne Sony za 300 zł. Made in Japan, bardzo prawidłnie. Tył prawie widać, bok skrócony, ale ładnie. Jest ładnie. Szkoda, że tak mało zdjęcia od frontu tego urządzenia, bo wydaje mi się to być bardzo ładnym amplitunerem. I zdecydowanie myślę, że jest ładnym amplitunerem. Zwróciłbym na to uwagę. Tutaj ten narożnik mnie trochę niepokoi, lewy górny, czyli jest lekko pierdzielnięty. Ale poza tym ładny Sony też chyba w końcu lat 70. Sony miał taki okres. Nie, 70. Co ja gadam? Wyświetlacz. To na pewno nie są lata 70. Ale miał taki okres, że można było się pomylić po prostu, jeśli chodzi o wygląd z zewnątrz, bo Sony było designersko po prostu dużo do przodu w porównaniu do innych marek. Można było się pomylić naprawdę o 5-10 lat na korzyść oczywiście nowoczesności dla Sony. O, V55, tu mamy to samo. Cena chyba była ta sama, tak? Nie chcę coś ściemnić. 450, przepraszam. A tu mamy model chyba wyższy, wydaje mi się. No mamy jedną gałkę więcej. No to już jak jest gałka o więcej, to tu mamy 3. No, jakieś różnice są sobie, można było przyciski na przykład, to się różnią troszeczkę. Widać, że jest z tej samej matki, ale ten kosztuje, przepraszam, jeszcze raz, 300, 5 stówek, no to zostawiamy chyba przy tym 55 watów, 80 watów, no jest prawie monsterkiem, prawie robi różnicę, ale no programator jest, wyświetlacz jest, design Sony jest, wszystko się zgadza. Mnie się osobiście mega podoba. Jeśli jeszcze działa, to by był super. A widzicie? O kurczę, o maleństwo cholerne. Tu macie Pulse Power Supply, czyli ten amplituner waży parę gram. Tak, żeby było śmieszniej. I macie tutaj transformatora. Waga 8 kg. I teraz jakbyście patrzyli na wagę, to byście wyrąbali się na pyszczek. Bo on nie ma transformatora, on nie waży, ale gra, bo ma zasilacz impulsowy. W środku jest zajebiście dużo powietrza. Aż mam ochotę wam to pokazać. STR V55. Miałem wzmacniacz z tej serii właśnie i to jest ciekawostka. To środek? Tak. To jest część środka, przepraszam. Czy to jest środek? Być może. Tego amplituda nie, ale chyba zasilacz gdzieś tutaj jest. I raczej go nie zobaczycie tak, żeby po prostu was zaskoczył. O kurczę, ale duży. No nie. To jest impulsowy. Bardzo ciekawe. To był STR-V50. To było Legato Linear, tak się nazywała ta seria. Dobrze mówię? Dobrze mówię. 500 zł. Fajna cena, fajny amplituder. Tak mówiłem, że wszystko pośredniako, a tutaj proszę, ładne zaskoczenie. Bardzo ładne, bardzo mocne i to z tego są bardzo fajne rzeczy. Lecimy dalej. Marantz SR810DC. Ten Marantz to już jest chyba Philips albo Japończyk, bo to już w pewnym momencie można było kociokliku dostać, po prostu jeśli chodzi o rączki, przez które Marantz przechodzi, ten niestety przechodzi przez wiele rąk, bardzo brutalnych rąk i bardzo brudnych rąk, więc lecimy dalej. No na dawce po prostu. Nie ma sensu tykać czegoś, z czego bym się wkurzył, jakbym pieniądze na to wydał w tym wypadku, jeśli chciałbym taki amplituner, bo szukanie części pierdół jest czasami droższe właśnie niż tutaj chyba gałki zostały podmienione, nie, na pewno któreś, więc gałkami byłby zabawy Senator Stereo. Ale ogólnie nie skreślałbym tego. Transformatory głośnikowe są. Lampa jest. Oto mamy amplituner lampowy. W tytule nawet napisane jest.
Okej, 4,5 lampeczka. No. I ktoś powie, że nie? O, jak najbardziej tak. Dobra. Senator sobie poszedł. Co mamy dalej? Taki amplituner Zodiac chyba. Takim panem mi się kojarzy Zodiac, ale to nie będę mówił dalej. Zodiac. Kurczę, miałem, słuchałem. Nie słucham. Ale za design, jak na polskie warunki, 5. Zodiac jest jaki jest. Nie wiem czemu nazwa była wzorowana, ale się domyślam. Nie wiem, ale się domyślam. Natomiast jeśli ktoś szuka kwintesencji lat 70 80 polskich, to myślę, że Zodiac chyba nawet Merkurę kopie bez tak inny po prostu, że aż miło na to spojrzeć. Proszę, ten do góry bym brał. Pierwsza klasa eksportowa. Widzicie? Tutaj mamy jedyneczkę. Tu jedyneczki nie ma. Ten szedł dla nas. Ten szedł dla innych. Być może z większą walutą, nawet twardą walutą. Amplituner Onkyo. No i czym dalej w las, tym ciekawiej. Mówiłem, że tego są... Amplituner Onkyo, myślałem, że... Dobra, takie opisy, takie zdjęcia tutaj się spokój, dobra. Lewy optolampowo-tranzystorowe, 500 zł. Germanobor lampowy, tak, ładny. Amplituner, nie mówię, że nie. Okej, bardzo ładny. Tylko to trzeba musicie mieć kogoś, kto się do lamp dobierze. Zawiercie Centrum Śląsk. Lewy opta LO40. No ładne. Okej, to nawet sam bym pomyślał, rzeczywiście. Myślę, że to coś mega ciekawego to lewy opta, natomiast myślę, że to też było robione, bo tak jak w każdej epoce było coś takiego, że jeśli ktoś opracował dany nawet nie schemat, tylko zaczął produkować pewne elementy, na przykład wzmacniacza lampowego w tym wypadku, w wielu firmach, w wielu sprzętach, odlewy pogromnika lub inne, po prostu te elementy były stosowane w takim czy innym stopniu, ale to wszystko było stosowane po prostu wymiennie. Środek być może jest taki sam jak w innym lewach, albo też w innym, nie wiem, grudniku przykładowo, tak? Różni się tylko ta obudowa, prąd, gałki. Tym producent się zajmował, natomiast środek już po gotowca, bo gotowiec gwarantował dostęp do wielu części, kompatybilność i do tanich części dla ewentualnych serwisów. To chyba jest to samo, więc lecimy dalej. Nam się przesunęło, parę rzeczy dotarło nowych na Olixa, bo tutaj akurat całe oferty Olixa nie przejrzymy. Następna ciekawostka. O kurczę, dzisiaj jednak miał być odcinek taki spokojny. Było spokojnie, a czym bardziej dalej grać, lepiej. Ulica ZRK HFI to... No nie. No i nie i tak. Bo to jest akurat chyba jugosłowiański, tak dobrze pamiętam? To sprawdźcie sami, natomiast jest to wielkie bydle. Od tego trzeba zacząć, że to jest naprawdę wielkie bydle. Tu jest programator bodajże, głoszone wychyły są, tu chyba są opisy. Natomiast to bym śmiało postawił obok Radmora czy Merkurego, żeby pokazać. Natomiast to był sprowadzany do Polski. To nie jest typowo stricte polskie urządzenie, tak mi się wydaje, jak dobrze pamiętam. Ale tak, to jest wielkie bydle. Te wychyły są takie jak w Radmorze, więc sobie całą resztę możecie uzmysłowić, jak duży to jest amplituner. Z jugosłowiańską firmą, no. Elektron Industriale. Bielodogmę Jugosławia, tak? Taki zespół. Jakbyście znali lub nie znali Bielodogmę, Biały Guzik. Polecam. Jugoskie klimaty, bardzo ciekawe też. O to chodzi po prostu, żeby podróżować po świecie, nawet po krajach, które już nie istnieją, jak Jugosławia właśnie. Duży kraj. Ryder. I... Kurczę. No... Nie wiem. Może ktoś w tamtych czasach na to się ślinił, jak było nowe. To niech napisze w komentarzu może, co o tym sądzi, bo te Schneidery, no niby kurczę fajne, niby to chyba było nawet modułowe, prawda? Tam góra dół była łączona. Ale tak jak mi to kurczę, no po tych latach nie podchodzi, no po prostu nie. Nie słyszałem, być może jestem za szorstkim, może będzie okazja, żebym zmienił zdanie. Nie mówię, może do końca nie, ale na tą chwilę ja bym zakupu nie uczynił. 365 Radmor. No, ktoś miał flamaster i wiedział go użyć, ale gałki zapierdzielił dawca.
Elizabetka, Zodiak, Onkyo. Elizabetka, Zodiak. Onkyo, Zodiak, przepraszam. Ale to, Shaw Flores, SRX75, chyba był SRX45 również. Też fajne maleństwo. Nie jest to brown, ale jest subtelnie, fajnie, minimalistycznie zrobiony. Fajne kolory. Sorry, ja się zachwycam, ja się rozpływam, jak widzę właśnie coś takiego w wykonaniu jeszcze ITT Shaw Lorenza, to 295 zł. Tutaj powiedzmy, może jakieś poprawki lakiernicze, czy lakier pęk, czy plastik, ale to akurat bym się nie przejmował. Po prostu ładny SRX-ik, czy sprawny 9 kg. Zobaczcie, 9 kg tam to Sony Legato Dinaro miało, że mocy miało, powiedzmy, mocy się na tym patrzyło. Tam był prawie 80 W, tu mam 25. Ten waży 9 kg, tamten Sony Legato Dinaro ważył również 9 kg. A mocy miał więcej, więc tak jak mówię, tam był zasilacz impulsowy. Aczkolwiek to mi się mega podoba. Tutaj będzie może zdjęcie czy oświetlenie jest takie spowodujące, że to jest na zielono ta skala, ale nadal jestem bardzo miło zaskoczony wyglądem tego. Znowu nam coś skoczyło, więc lecimy dalej. Technics. No nie. Kenwood niekoniecznie. Ten Kenwood przynajmniej niekoniecznie. Nada też pomijam, to są takie nowsze sprzęty. Yamaha T720, czyli tuner. Yamaha. Amplituner. Rema to już widzicie. Andian te 150 zł. Warto posłuchać. Ale fajnie by było do tego mieć jakiś polski kolumn, nawet szerokie pasma. Ale coś polskiego do tego podpiąć, nie podpinać jakichś tam japońskich kolumn czy niemieckich, po prostu coś takiego, do czego to było dostosowane, przygotowane, wyhodowane, czyli właśnie europejskie. Dobra, Yamaha R300 tu mamy, 460 zł, ale tu się ślini na opusika. Wiesz, żeby maleństwo było kompletne, bo w tych opusach jest jedno ale, jedna wada. No opusik, ostatni opusik. Kwadrafoniczny opusik. I ze wszystkimi słuchawkami. Ojej, no kolejny zachwyt z mojej strony. Znowu nad niemieckim sprzętem. To jest ten sam okres, co mniej więcej wcześniejszy HR5500, natomiast tutaj no jest to Opus. A Opus to, jak to się mówi, nie mam nigdzie gry. Tutaj Opus to był taki high-end, to był synonim high-endu. To no oświetlenie poza, no tak, sensor, dobra, pierdolić to. Linka caławska oraz programator, uwaga, ma wadę, kanał prawy szum i gra trochę ciszej. No to coś nie działa, ale cena i tak mnie nie odstrasza, bo stan wizualny mnie zachęca. Już też ma swoje lata, 40, prawie 50 lat ten Amplituner ma. Jak tyle lat wytrzymał w takim stanie, to znaczy, że złego życia nie miał. Nie był dowalony, nikt go nie bił, nikt go nie kopał, nikt go to kotłowi nie wrzucał, więc myślę, że opusikowi warto dać szansę. Tak jak powiedziałem, to jest najwyższy model zawsze. STR343 dla miłośników sprzętu japońskiego. O, małe takie przyjemne grajątko, bym powiedział, też fajne. 300 cena też fajna. Naprawdę, na Olixie, znaczy wiecie co, ja wcześniej robiłem ten low-end, robiliśmy na Allegro, tylko Allegro tak chamsko poszło w chińszczyznę, że w zasadzie, ale to powinno być już powoli z znaczkiem China. A tutaj na Olixie tak jeszcze normalni ludzie, powiedzmy, sprzedam co ma te swoje wady i zalety zapewne. Chodzi też o to, że Allegro ma program ochrony kupujący na dwoje, bo babka użyła, nie wiem czy to jest tym spowodowane. Ale jednak no ubyło im klienteli takiej indywidualnej. Widocznie skupili się naprawdę na rok hurtowy, obsługę sklepów, jakiejś hurtowni, sprzedaży masowej. Drobnice pana Kowalskiego to odpierdolali im Allegro lokalnie, weź i się nie interesuje. Sam z tego korzystam de facto, bo mi się nie chce na Olixie. Ale no powiedzmy, no takie posunięcie powiedzmy, no ktoś na tym pomyślał, ktoś za to wziął pieniądze, dobre pieniądze, być może to dobry pomysł, a ja się mylę. Tu mamy zestaw. Amplituner Kenwood KR335W, czyli stary Kenwood, bym powiedział. Bardzo ładny Kenwood. I do tego mamy to Panasonic, a powinien być Technics, więc też ciekawie. To przyjechało ze Stanów widocznie. W, czyli w drewnie mamy na pewno kopertę tutaj. A Panasonic, tak jak powiedziałem, to jest Technics, bo Panasonic po prostu różne marki w różnych miejscach stosował.
Okej, używany codziennie pan pisze. Fajna zabaweczka, bardzo ładny tunerkę. Tunerkę nuda. Dobrze mi idzie z tym. Kto gadali? Następna strona. Tu mam co? Highton. Philips HS120. Hightona z kasetą. Złotych 300 pan chce. Wiecie co, przy tych pieniążkach na pewno nasuwa się myśl tak, że cokolwiek kupicie, jeśli naprawdę nie natrafi się na Janusza serwisu, bo tego są Janusze biznesu, to również Janusze serwisu, no to myślę, że jesteście w stanie za paręset złotych ktoś wam to podreperuje. Nie mówię, że pełen recapping zrobi i tak dalej, że będziecie mieć to na 30 lat, ale powiedzmy uratuje, żeby następny raz się spotkać za parę lat, jeśli będziecie tego używać, bo czym więcej używacie tych rzeczy, tym też jest lepiej pod tym względem, że po prostu one pracują. To jest tak jak samochód, on musi jeździć tak samo. Taki Philips powinien chodzić. Ok, all-in-one, korektor jest, więc jest troszeczkę bogaciej niż standardowo. Tu Philips coś próbował, to są lata 80. wydaje mi się, tutaj ten paseczek, taki te LEDy. No taka ciekawostka, 300 zł, nie małe, nie duże, ale kompletne. No tutaj mówię, jak ktoś ma kolekcję kaset, ma totalnie wyrąbane, chce posłuchać tej kasety, a nie patrzeć jak kręci się, czy skacze wskazówka, bo i tak długo nie wytrzyma przy tej wskazówce. A takie rzeczy też mają swoich miłośników, a przynajmniej powinny mieć. Onkyo TX2000, to jeszcze parę tych TX-ów zostało wyżej. Zaletą tego Onkyo jest to, że do tego pasuje, bo to jest standardowy rozmiar 43 cm, więc możecie znaleźć i magnetofon, i parę innych klocków. Stan dobry, sprawny. Dobry, to znaczy, że jakieś przycisku brakuje, włącznika, czy tam wyłącznika sieciowego, albo przełącznika sieciowego. Dobra, Delta. Był brudny, to tu może trafi nam się, przepraszam, czysty, 450 zł wyczyszczony, pachnący. Ojej, ten to aż się świeci. No dobra, no i widzicie różnicę, tak? To jest ten sam Blaupunkt, co jakieś 30 minut wcześniej pokazywaliśmy go tutaj, to co pokazywałem, też kwadrofoniczny. Ten jest czysty. I Compact Box. Compact Boxów jestem bardzo ciekaw, bo Blaupunkt też nie robił swoich kolumn, więc Compact Boxy mogą być całkiem przyjemne. Ta siateczka mi coś mówi. Nie wiem, czy to nie są jakieś telepunkty po prostu pod brandem Blaupunkta. Ale nie będę wam za dużo. Dobra, to jest challenge dla mnie. Każdy powinien mieć challenge. EPS-y 20, Onkyo TX21. Onkyo chcemy spoglądać? Chcemy spoglądać. Z kolumnikami, gotowy zestaw. Teraz Onkyo jest z Heko przynajmniej. Myślę, że tutaj te fronty one są fajne, bo to jest prasowane. To nie jest plastik, to wygląda jak plastik, ale to taka była moda, to jest plastik prasowane w formie płyt AMD, powiedzmy tak. Chociaż może nawet i te tutaj są metalowe, bo były też takie opcje, że z metalowymi frontami robione, więc fajne. Głośniki spore. Myślę, że te kolumny są warte tego, jeśli są sprawne z zestawu. Onkyo niczym się nie wyróżnia, niczym nie zachwyca, po prostu grajątko. Ale kolumny fajne, PPS 20, zobaczmy sobie. Bardzo mi się podoba, tutaj macie dwa gniazda linowskie, są dwa, bo tu macie 4 ohmy i 8 ohmów. Możecie podpiąć pod co chcecie, a pisze, jest napisane 4,8 ohm. 60 W, więc też nie jakieś słabe wywizajewa. Ten zestaw o dziwo jest fajny, dlatego że są idę sobie. Dla mnie nadal fajny. Okej, tak powiem, koluby bym zrobił, ale to już kolejny czas. Nie wiem ile znaczy no, zarabiacie, to nawet pensja minimalna teraz nie jest jakaś taka szaleńczo mało mi się wydaje. Więc trzeba to też liczyć na robotogodziny, bo w tym czasie możecie robić coś zupełnie innego, a poświęcacie na przykład albo swój czas, albo pieniądze, żeby pewne rzeczy wyremontować. A na końcu tak ktoś powie i tyle. Więc to jest tylko hobby. Pamiętajcie, to nie jest tutaj, nie zbawiamy świata i nie musimy tego kupować. Tak a propos. To jest zawsze dobrowolna wola kupującego. No Mondial, kolejne Sony i się zakochałem. 230A. No takie Sony trzeba ratować, wypada ratować, wypada kupować, bo to już jest klasyk. To nie będzie klasykiem, to już jest klasyk, to myślę jakieś wady są, no ale to tak jak z wami, drodzy widzowie, będzie za parę lat. Przepraszam, gałka, nie zauważyłem, idę sobie dalej, ale kurczę i tak bym ratował, bo chodzi o to, że niektóre rzeczy ja jestem skłonny przymrużyć oko na to, że są jakieś rysy, otarcia.
mniejsze czy większe z racji tego, że no niestety wy też z wiekiem będziecie mieć więcej warstw, otarć jakichś innych rzeczy, no wiadomo, te rzeczy są używane, one się starzeją. Jeśli to jest jakoś ze smakiem, nie jakoś zarżnięte, zakichane, no to takie coś warto zachować. Niech to będzie takie, no niech widać, że ma 60 lat. Nie musi być nowy z półki zdjęty sprzęt, ale też z drugiej strony nie ma co gówna kupować. Jak ktoś tego nie szanował, uznał to za rzecz zbędną, no to niestety takie rzeczy na elektrozłomie lądują. Teraz będą jak będą te nowe lądowały, to nawet elektrozłomu za dużo nie ma, będą mieli problem na skupie. No i coś tam na stal wyrzucili, coś na aluminium, coś na elektronikę, było dobrze. Tutaj tylko sprawdzam, czy gra i działa jak należy, stoi na kawałku przewodu, zgadza się, potencjometry, przełączniki nie trzeszczą. 500 zł na gotowo. Młody kawalerze, myślę, że można brać brązowego grudnika. Tutaj jeszcze powinna być chyba nakładka taka wyciągana, ona wypadła do strojenia stacji, można to zrobić, ale powinien być taki przycisk, który wyciągamy. Stroik, tak to powiemy. Następnie Tosia już była, no to też nie wróci. Lecimy dalej, bo odcinek nam się delikatnie przedłuża. Powiedzcie mi jedno, czy takie odcinki będziecie mieć pocięte na dwie części, jak też w tym wypadku, jeśli bym trzymał się reguł w ogóle, to ten odcinek powinien być na 10 części pocięty, chyba, żeby tak było, a to chyba też nie chodzi o to. Tu chodzi, zrobię raz a porządnie coś przejrzeć, właśnie amplitunery, aż mam ochotę jak najszybciej popełnić kolumny. Być może za dni kilka uda mi się usiąść i w ten sam sposób, czyli 100 do 500 zł zobaczyć, czy kolumny są. Sorry, ja mam na tym punkcie świra, no już się przyznaję bez bicia i kolumny to po prostu mogę oglądać, mogę słuchać, bo no, uwielbiam to. To jest przypadłość tego, że miałem kiedyś tylko jeden wzmacniacz lampowy i musiałem się bawić w dobieranie kolumn do wzmacniacza i się okazało, że można cudo osiągnąć dobrze dobierając kolumny do danego amplitunera czy wzmacniacza. Tutaj tak szczerze mówiąc nie za bardzo chcę się zatrzymywać, bo 1000 następna jest. Fajne, to mówię, to są ostatnie takie właśnie amplitunery grudnika z jajami. Może już nie wleką ich po podłodze i nie robią śladów i kolejn, ale mimo wszystko jaja są. Nikko 319, czyli też taki, to tak z daleka pomija, to bym sobie powiedział, znowu jakiś Kenu, tylko przebrany za coś innego. Tutaj jedni powiedzą, że jak Kai Nikko, drudzy coś inna marka, ale no jest. Tokyo Japan Production of Japan. Więc to było japońskie, było na rynek wschodnioeuropejski. Nikko być może dlatego jest tutaj tak popularne, bo w cudzysłowie jest, bo to się zawsze trafia. Wzmacniacze i amplitunery to nie, bo to jest oferta zbiorowa, a zbiorowy też może być wiadomo co. Lecimy dalej. Toska AWS 303, Grundig R1000, Tosia już była. No, dwie ostatnie strony. Tutaj akurat niestety podziału cenowego nie mamy, więc być może zachwytu żadnych nie będzie, czegoś co. A skąd jest tutaj? Ładne maleństwo. Tak się papa uśmiecha, mówiąc brzydko i kolokwialnie, do tego małego urządzenia. Części wieży zakładam tutaj, szczególnie po tych bokach bardzo zakładam. Ale słodziaku. High Dynamic, czyli coś tam więcej podskakuje. Wyjścia zdecydowanie, ale fajny artik. To jest taki grundik właśnie chyba już jak dostał, wiecie, z wstrząsów elektrycznych, postawili go na nogi, zrobili fajny arca. Przy okazji jeszcze pociągnął ze sobą do tego grobo padając fajny Arkusa, ale to jest też opowieść na inną chwilę. No po prostu Grundig nie padł sam jako producent audio. Tutaj mam znowu Onkyo. Onkyo, tak jak mówiłem, wielka gra, czy tam cokolwiek innego. Dlatego może tego tyle tutaj u nas jest. A już była ogólnie dostępna chyba Onkyo. A i tam to osoby podarują. Czyli to się sobie. Zodiak następny, czyli Zodiaków też bardzo dużo. I kończymy. No dobra. Nie kończymy. Philips jeszcze. Dobra, Philips jeszcze jedna strona. Philips z kasetą. Ta kaseta będzie grała. To jest stara kaseta, to jest stary Philips 911, ale w ładnym stanie. 4 do 8 ogłów kolumny, więc podobnie wszystko w stereo. No i teraz pytanie, gdzie to zastosować? Jeśli ktoś robi sobie jakiś kącik w klimacie lat początku 70., Philips jak najbardziej. Oni wtedy dużo lepszych rzeczy nie produkowali, nie znajdziecie czegoś
niesamowitego tutaj, żeby podłączyć, więc też nie ma co się interesować tym za bardzo. Uciekamy z Philipsem, bo to jednak tak. Na tą chwilę ja bym go nie kupił raczej po prostu dla siebie, ale to tak jak powiedziałem, to jest moje prywatne absolutnie zdanie. Możecie się nie zgadzać, powinniście się ze mną nie zgadzać, bo ja gadam strasznie głupoty, albo nie, zależy kto patrzy. SL810, czyli taki najmniejszy Marantz, a w zasadzie to Philips. Na STK jest na pewno, to informacja bezużyteczna. Ładnie, te Marancy grają przyjemnie. Chyba lepiej niż ich następcy, późniejsi te mniejsze takie amplitudery czy wzmacniacze. O dziwo, tutaj ja byłem miło zaskoczony modelem chyba 2000 albo 3000, takim no troszeczkę grubszym mi się od tego. Natomiast patrząc na tamtą gra, myślę, że ten grając podobnie będzie pan zadowolony z tego brzmienia. Tak jak powiedziałem, niekoniecznie te nowsze Marance mają to samo, ale jest ok. RTV 400 była. Akai. Tutaj Philips też był ten z tym. Był? Nie był? Philips ten nie był. I dobrze, że jest. 220 zł. 741. To śliczna taka. No, ten tutaj wygrywa troszeczkę, bo wiecie, to jest tak jak wszystko, jak coś jest od wszystkiego, to znaczy, że są niczego. No, takie trochę zdanie mam o boomboxach. Jak boomboxy są od wszystkiego, to są do przenoszenia. A tutaj co mamy? No, zakładam, że tutaj ta skala jest pięknie podświetlona. Mam taką czystą nadzieję, jeśli to się ładnie świeci, no to jest urządzenie, które by night by wyglądało no zjawiskowo, aż sobie spojrzę, czy ktoś tutaj w internetach wrzucił bez prądu zdjęcie, no aż się prosi, wyłączcie prąd, no. No i będzie dużo wszystkiego, ale wszystkie za dnia, wszystkie sprzedają. Dobra, jest coś tutaj, Hi-Fi Shark jakiś tam pokazał, było zdjęcie. Tu jest to, muszę pomigać, przepraszam, Subito in Italy. Italii wiedział jak to zrobić. Wyślij się całe. Zajebiście to wygląda. To jest właśnie zajebista rzecz. 220 zł do negocjacji być może. Fajna sprawa. RTV 500, boxy 39. I tutaj powiem tak lubieżnie, że ten zestaw bym chciał, żeby mieć te kolumny. Szerokie pasmo Grundika. Bardzo mi się podobają. Ale to jest moje zobaczenie. Fajnie, że jest zestaw. I widzicie, jak mniej więcej macie pamięć, to takie wnętrzności już widzieliście i zobaczycie właśnie w podobnych Grundikach. RTV 500 w tym wypadku. Tutaj końcówka mocy jest poprawna. Nie, tu są, przepraszam, tu są kapelusze. 500 też około tych 15-20 watów. 900. 900 powiem wam tak, posiadam, ale mam szczęście posiadać egzemplarz bez rysu. On będzie czekał na swoją kolej na serwis. Absolutnie żadnego śladu. Widzicie, tutaj się dopierdalam, nie powinienem, ale tutaj przeważnie, i to jest niestety taka wada zmora tych amplituderów, że ta skala tutaj ktoś już tak dopierdziela, tak by wkurwiony tą głośność, że po prostu docisnął gałkę paluchem i ścierał sumienie tą farbę, bo reszta spokojnie, ale przy woli było starta, nie wiem czy paznokciem jechał po tym. I tak niestety 95% tych amplitudów kończy. Tutaj jest druga skala od góry, to jest przepiękne, bo zależy od której się spojrzy na ten amplitudę, strony wygląda lepiej albo lepiej. Quasi quadro, powiedzmy to 4D, czyli takie quasi quadro, tak 4D. No patrzcie, nawet napisali jakie żarówki są do czego. Można, czy tam można, jak to woli. No tak, i tutaj też, to też, jak ktoś nie złapał jak odpadło, to czy tak jak kończy, po prostu wyrzucił i w dupie to miał. Okej, Luxor. Był to jest na pewno ostatnia strona? Tak, ostatnia strona, czyli Luxor nam jest podsunięty. Tutaj 425 zł ma ten sam amplituder. Made in Switzerland, czyli wyprodukowane w Szwecji. Grundig, amplituder 400, to też jest taki, no nie jest niski, ale to już jest właśnie ten łabięci śpiew. Jeszcze przez zmartwychwstanie jako zombie, czyli Fire Artsem. 2,5 stówki? W sumie jakbym miał kasety, posłuchać Grundika, mój klimat. Widziałem gorsze rzeczy. Zdecydowanie widziałem gorsze rzeczy. No ta kaseta już też nie urywa dupy, ale no reszta jest w fajnym stanie. 2,5 stówki.
Jak ja powiedziałem, to jest akurat ta część tego audio przygody. Tutaj w tym wypadku na pewno tego grudnika to jest akurat taki sport dla, nie powiem ubogich, tak? Tutaj nie wiadomo ile wtopicie w serwis, ile się nalatacie za tym, ale ma niski próg wyjścia, to nie jest kurczę szybownictwo. Tylko jednak musicie wydać tam 250 do 500 zł. Może drugie tyle na kolumny głośnikowe. Najlepiej z podobnego okresu, to jest taka moja rada. Nie kompilować też japoński sprzęt, niemieckie kolumny i tak dalej, bo to nie zawsze się, że tak powiem, owszem, od pewnego okresu czasu one się robią kompatybilne, ale no po prostu no, nie zawsze to idzie w parze. I tym sposobem możecie, że tak powiem, usłyszeć muzykę na nowo, bo to o to w tym wszystkim chodzi. Po to jest ten Audioblink, czy się nie byłby lepszy, dawał większe możliwości konfiguracji i tak dalej niż nowe sprzęty, bo tych sprzętów to przyznam się szczerze, nie wiem czy bym kupił za 10, 20, 30 tysięcy nowy amplituder, bo uznałbym to za bezsens, bo tego nie potrzebuję, to jest moja granica psychologiczna, że tego nie kupię. Wolę po prostu takie rzeczy starsze, owszem na lata mi się, to jest mój czas, moje pieniądze, bo pieniądze to jest jedyne co mam, wy też, jak sobie to uświadomicie, dla Romana pozdrowienia, bo rozumiem. Natomiast chodzi o to, że no po prostu mam satysfakcję z tego, że coś takiego uratowałem. Nie wydałem za to, nie wiadomo, nie wiadomo ile pieniędzy, ale wiadomo, że są też droższe rzeczy. To zależy już od waszych upodobań. Czy chcecie kupić za 250, za 500, ale początek tej przygody ze słuchaniem muzyki może być tani. To nie muszą być właśnie rzeczy od razu musicie mieć sprzęt za 10 tysięcy, żeby dobrze posłuchać. Tutaj myślę parę tych amplituderów, a jeszcze nie robi się wzmacniaczy, spełniło przynajmniej moją normę, taką jak ja bym widział, co bym chciał posłuchać lub czego słuchałem. I na to wskazałem w tym odcinku Archeologów Hi-Fi. Bądźcie archeologami po prostu, tak jak i ja, i szukajcie, bawcie się, nie dajcie sobie zwariować, no i dajcie sobie gówno do głowy wcisnąć. Mówię już brutalnie, bo jak czytam te audiopółto, no to jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o hajs, tak? Przeważnie jak ktokolwiek nowy sprzęt proponuje, to ten jest zajebisty, kupicie go u nas w salonie. Ten jest jeszcze lepszy, kupicie go u nas w salonie. A ten jest w ogóle opus, o Boże, to gra jak tak, no, czujesz ten instrument jak pachnie. No to jest sprzęt jest dostępny na pewno w jego salonie. Więc na to też trzeba zwracać uwagę. I niestety tak internet jest, że powoli zaczyna przypominać jeden wielki billboard reklamowy. Myślę, że coraz ciężej jest trafić na treści, które by mnie satysfakcjonowały, a więcej jest treści po to, żeby sobie obejrzeć YouTube'a się zaraz na kiblu. Dziękuję. Tą miłą myślą lub przemyśleniem kończę ten odcinek. Nierówną markę z amplitunerami, przepraszam, na Olixie. Zapraszam oczywiście do subskrypcji, jak zwykle na początku odcinka, wspominając na ten temat, bo to robię zawsze na początku. No taki duży baner, nie wiem czy widzieliście, przewincie do początku i zobaczcie, duży baner, subskrybujcie, na pewno to przegapiliście. No i ewentualnie jeśli ktoś ma ochotę, może wstać kawę, to akurat zostałem przymuszony przez kolegę Artura, żeby coś takiego robić, więc przymuszony do ściany. Zapraszam również do Buy Coffee, jak ktoś chce. Może nie musi, powiedziałem, dziękuję, uciekam. Trzymajcie się. Boże, jaki fart. Akurat mi internet odciął. Autentycznie nie wierzycie, odcięło mi w tym momencie internet, więc dalsze przekonanie tego to możemy sobie zrobić miku na dół i koniec. Kliknę i widocznie coś się przełącza. Dobra, nieważne. Trzymajcie się cieplutko. Na razie. Hej, hej.